Witamy serdecznie podczas forum Pomp Ciepła redakcji Globenergia. Zobaczmy, co w dzisiejszym programie. Program zaczynamy od doboru instalacji fotowoltaicznej do pompy ciepła. Porozmawiamy o zakazanych F-gazach, fakty czy mity. Czy możliwe są specjalne taryfy dla pomp ciepła? Motywem przewodnim dzisiejszego programu będą pompy ciepła gruntowe. Przyjrzymy się tej technologii, rozwiązaniom technicznym, wyzwaniom inwestycyjnym. A co ciekawe, poznamy nowego polskiego producenta pomp ciepła. Dalej porozmawiamy o pompach ciepła w układach hybrydowych, czyli łączenie z innymi systemami grzewczymi, czy też chłodniczymi. Porozmawiamy o rozwiązaniach przyszłości, czyli systemach samoregulujących, a forum pomp ciepła zakończymy tematem badania pomp ciepła z kolegami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Forum Pomp Ciepła. Najstarsza impreza branży pomp ciepła w Polsce. Branżowe rozmowy o realiach na rynku. Najważniejsze spotkanie praktyków rynku pomp ciepła. Kluczowi gracze na rynku pomp ciepła w jednym miejscu. Partnerami dzisiejszego forum pomp ciepła redakcji Globenergia są producenci pomp ciepła, czyli firma Korab oraz firma Wisman. Patronatów udzielili Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Port PC, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Także widzicie Państwo, gromadzimy, łączymy wiele organizacji, wiele branż, a co najważniejsze, branżę pomp ciepła. Zapraszamy. Zanim przejdziemy do programu, przyjrzyjmy się wspólnie rynkowi pomp ciepła, miejscu polskiej mapy pomp ciepła na mapie Europy. Jak możemy zobaczyć na przedstawionej grafice, widzimy, że Polska zajmuje, uważam, że wysokie, 5. miejsce za Francją, Włochami, Niemcami, Szwecją, ze sprzedażą za rok 2022 ponad 200 000 jednostek. Ale gdybyśmy chcieli przyjrzeć się trendom i zobaczyć, w którym miejscu się tak lokujemy, nas najbardziej interesuje sprzedaż pomp ciepła na 1000 domostw. I tak jak widzimy, tu już Polska lokuje się na 12. miejscu, a takim niekwestionowanymi liderami to są kraje skandynawskie, czyli pierwsza trójka Finlandia, Norwegia, Szwecja. Potem Estonia i Dania, czyli widzimy, że północ Europy rzeczywiście postawiła mocno na tą technologię, ale patrząc się na rok 2022 widać, że Polska stara się dogonić. Zaczynamy z 12. miejsca, ale gdy przyjrzymy się cząstkowym wynikom sprzedaży w Polsce, to drodzy Państwo, przypominam, że cały czas prowadzimy w dużym rozwoju tej technologii. Wiele mediów światowych podawało Polskę jako przykład takiej doskonałej transformacji. I ostatni rok 2022 również to udowodnił. Co będzie w roku 2023? W roku 2023 obserwujemy na całym rynku grzewczym rzeczywiście zmniejszenie obrotów. Nie tylko w pompach ciepła, ale w innych produktach grzewczych. Czeka nas zjazd. Rzeczywiście mieliśmy tą bazę dużą. Dlaczego? O tym też porozmawiamy w programie. Ale bardzo ciekawym elementem, którym dzisiaj też porozmawiamy, który rośnie i cały czas będzie rósł w pompach ciepła, to są systemy solanka-woda, tak jak mówią fachowcy, czyli gruntowe pompy ciepła. Gdy popatrzymy na finansowanie, a możecie Państwo pompy ciepła sfinansować z wielu programów, czy to czyste powietrze, czy to mój prąd, czy to moje ciepło, czy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, widzimy, że pompy ciepła są niekwestionowanym liderem. Jak przypominam, że od wielu miesięcy w programie Czyste Powietrze, co możemy zobaczyć, pompy ciepła cały czas się utrzymują na ponad 50% udziale, na drugim miejscu zostawiając kotły gazowe. Liczba sprzedanych pomp ciepła w Polsce rosła do tej pory. W tym roku zobaczymy, co się będzie działo. Prawdopodobnie zmaleje.
Natomiast przed nami niekwestionowany rozwój technologii odnawialnych źródeł energii, ale przechodzimy do pierwszego tematu. W studio mamy Bogdana Szymańskiego, naszego kolegę redakcyjnego, ale też przypominam Państwu, że wiceprezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Bogdan, jesteś tutaj nieprzypadkowo. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy się do takiego prostego systemu rozliczeń. Pompy ciepła często korzystały z fotowoltaiki, przecież w końcu wiemy, sam to przerabiam jeszcze w systemie net metering. Mam bardzo łatwe zadanie, łatwo było mi dobrać instalację fotowoltaiczną do pompy ciepła. No teraz w dobie takich dużych zmian cen energii chyba nie jest łatwo dla posiadaczy czy przyszłych posiadaczy pomp ciepła znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. No, na pewno tutaj się z Tobą, Grzegorz, zgodzę. Tak jak bardzo często to podkreślam, że nie uważam, żeby system netbillingu był bardziej skomplikowany od systemu opustowego, to jednak zgadzam się, że ten dobór systemu fotowoltaicznego do pompy ciepła w netbillingu jest jednak bardziej skomplikowany niż w systemie opustowym. No i tutaj nie będziemy w stanie doprowadzić do tego, że dalej te rachunki za energię elektryczną będziemy mieć na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych, jeżeli mamy odpowiednio zwymiarowaną instalację fotowoltaiczną. Tu zawsze będziemy mówić o jakimś procencie oszczędności, czy to będzie 30% oszczędności, czy 50% oszczędności, ale nie wyzerowanie rachunków, to do czego się wielu klientów przyzwyczaiło. No tak, ale tutaj jeszcze jest jedno wielkie wyzwanie, bo nie wiem jak Państwo eksploatujecie na przykład lodówkę w domu. Lodówki pracują po 15-20 lat. I teraz widzę taki zmianę od hura optymizmu do hura pesymizmu dotyczących różnych urządzeń grzewczych, na przykład pomp ciepła, a przecież wiele osób chce dobrać urządzenie do dzisiejszych cen energii, tak jakby te ceny energii były stałe, a w końcu urządzenie chyba pasuje planować na dłużej. Tak, i to właśnie dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo to, co powiedziałeś, faktycznie było na rynku. Też obserwowaliśmy to na kotłach gazowych, gdzie była bardzo duża awersja kotłów gazowych, co niestety jest bardzo złym trendem, bo takie urządzenie dobieramy przeważnie przynajmniej na dekadę, a często na 2 dekady. Bo nawet jeżeli dojdzie do konieczności wymiany takiej pompy ciepła, kotła gazowego, czy jakiegokolwiek urządzenia grzewczego po 10 czy 15 latach, to najłatwiej jest go wymienić na tego samego, na ten sam typ urządzenia, bo cała infrastruktura jest. Nie musi przerabiać zbiorników, przekrojów. Dokładnie. I taka wymiana jest dużo tańsza, bo wymieniamy samo urządzenie, a ta infrastruktura już pozostaje. Przejście z kotła gazowego na pompę ciepła odwrotnie wiąże się z dużo większymi kosztami, no bo to jest zupełnie inny system. Nie mówiąc o tym, że jeżeli projektujemy nowy budynek, nie mamy przyłącza gazowego, no to doprowadzenie tego przyłącza gazowego w ogóle będzie pewną abstrakcją. Więc decydujemy się na pewien system grzewczy, który powinien zostać tak dobrany, żeby był na całe życie budynku. Nawet jeżeli urządzenie będzie podlegało wymianie. I tutaj musielibyśmy bardziej patrzeć na trendy, a nie na to, co jest teraz, czy to, co było, bo to jest historia. To, że ceny prądu były niskie, to, że były też bardzo wysokie, to już jest historia. I teraz bardziej trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie z tymi nośnikami. Tak samo jak jest historią, są ceny węgla, ceny gazu. Dokładnie. Ale i właśnie teraz patrząc w przyszłość, to jest oczywiście dużo trudniejsze. To jest obarczone dużym ryzykiem, bo to są prognozy, ale ceny energii się stabilizują i ceny energii jednak wyraźnie spadły od tego szczytu, który mieliśmy w zeszłym roku. Oczywiście one są sporo wyższe niż były jeszcze 2-3 lata temu, ale nastąpiła tu pewna stabilizacja. Jeżeli popatrzymy sobie na perspektywy, to w długiej perspektywie ta cena energii elektrycznej będzie w trendzie spadkowym. To już nie będą radykalne spadki, tak jak w zeszłym roku, ale będzie w trendzie spadkowym. Widzisz, i tutaj mamy takie... Ale mamy inne nośniki. Dużo większe ryzyko jest na cenach gazu i dużo większe ryzyko jest na cenach węgla, chociażby z uwagi na konieczność wdrożenia ETS-2, gdzie będzie, tak jak teraz energia elektryczna, także gaz i także węgiel obarczony tym podatkiem. Właśnie i rzeczywiście to jest takie trochę niebezpieczne i też oczywiście Państwa decyzja, w co inwestujecie, albo
Państwa klientów, bo Forum Pomp Ciepła skierowane jest też do branży instalacyjnej, ale też tutaj dyskutujemy, o czym Państwo potem dyskutujecie ze swoimi klientami. I tutaj rzeczywiście tak trochę uciekliśmy od głównego tematu w tej dyskusji, mówię ogólnopolskiej, nie mówię o dzisiejszym Forum Pomp Ciepła, bo przecież nie mogę urządzenia wymieniać co rok. I w ten sposób tą logiką, patrząc tylko na cenę nośników dzisiaj, musiałbym co rok to wymieniać, a też zapominamy o benefitach na przykład z pompą ciepła. Że to jest system, który zapominam, że mogę go regulować wygodnie, że mogę go zasilić, na przykład instalacją fotowoltaiczną i po to Cię, Bogdan, tutaj zaprosiłem. Grzegorz, jeszcze ja to uzupełnię, bo ja jeszcze spotkałem się z jeszcze innym trendem przy dotacjach, że wielu inwestorów przez tą niepewność i przez ten brak wiedzy chce być kompletnie zdywersyfikowanym i mieć pompę ciepła, kocioł gazowy i jeszcze najlepiej jakiś kocioł węglowy, który powinien teoretycznie podlegać likwidacji, ale niech on sobie zostanie, bo w razie czegoś może się przydać. I to też nie jest dobry trend. Wiele rzeczy, które w razie czego zostawiamy, są potem problemami, ale wchodzimy do fotowoltaiki. Wcześniej w systemie net meteringu wymienialiśmy się wszystkim 1:1, można powiedzieć, przepraszam, 1:0,8, ale łatwo było to policzyć i tu rzeczywiście wiele osób, również wiele firm instalacyjnych, które sprzedają pompy ciepła, chce coś powiedzieć swoim klientom, jak w ogóle podejść w tym dzisiejszym systemie net billingu do wykorzystania fotowoltaiki. Bo... To są dwie ważne rzeczy. Od razu na początku od tych dwóch najważniejszych rzeczy. Jeżeli dobieramy instalację fotowoltaiczną do pompy ciepła, to musimy mieć przekonanie, musi być taka możliwość, aby mogły te dwa systemy się ze sobą komunikować. Czyli system musi mieć możliwość wymuszenia pracy pompy ciepła wtedy, kiedy mamy produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej. Czyli stawiamy na to autokonsumpcję. Dokładnie, bo w netbillingu absolutnie kluczowa jest autokonsumpcja. I jeżeli popatrzysz sobie na taki system, który właśnie był robiony w czasach opustu, no to te systemy były zupełnie niezależne. Dobieraliśmy moc instalacji fotowoltaicznej, a sterowanie było bardzo często pomijane. Praktycznie w każdym przypadku było pomijane. Teraz ono nabiera bardzo ważnego znaczenia, no bo jeżeli popatrzymy sobie nawet na okres letni, wtedy kiedy faktycznie mamy bardzo dużą produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej, ale jeżeli chodzi o pompę ciepła, no to mamy tylko odbiór tej energii w postaci ciepłej wody użytkowej. Ale jak taki system działa, taki system nieregulowany? Kiedy najczęściej załączy się pompa ciepła, żeby ogrzać ciepłą wodę użytkową? No patrząc statystycznie, jak użytkujemy, kiedy mamy największe potrzeby użytkowania tej ciepłej wody użytkowej, no to jest to wieczór. Wtedy, kiedy bierzemy kąpiel, bierzemy prysznic, ewentualnie rano i ta pompa ciepła, patrząc na statystyki, albo załączy się właśnie wieczorem, czyli już po zachodzie słońca, kiedy nie produkujemy energii z instalacji fotowoltaicznej. Druga rzecz, kiedy taryfa jest najdroższa, albo ewentualnie rano, a w momencie, kiedy mamy produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej, no to wtedy ten system nie pracuje. Więc pierwsza ważna rzecz to jest możliwość skomunikowania pompy ciepła no tutaj oczywiście z falownikiem fotowoltaicznym, tak żeby te urządzenia, żeby pompa ciepła wiedziała, że jest produkcja z instalacji fotowoltaicznej i mogła rozpocząć pracę, na przykład przegrzać zbiornik ciepłej wody użytkowej, żeby zgromadzić tą energię, tudzież przegrzać bufor, żeby też zgromadzić tą energię. To jest jakby jeden czynnik, ale to nie wszystko. Drugim elementem, który musimy tutaj zaprosić do tego tandemu, to jest magazyn energii. I tak jak wielokrotnie to powtarzam, że... Jednak nie tandem, tylko będzie już trio. Tak. Do tandemu dopraszamy magazyn energii, mamy trio. I tak jak w netbillingu instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej uzasadniona właśnie, jeżeli ten magazyn energii jest, bo on pozwala znacznie zwiększyć autokonsumpcję, tak samo ten magazyn energii będzie bardzo ważnym elementem do współpracy z pompą ciepła, bo z jednej strony będzie nam zwiększał autokonsumpcję, ale tutaj w okresie zimowym, kiedy mamy w tych miesiącach sezonu grzewczego, to mamy tylko około 30% produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, to będziemy także wykorzystywać ten magazyn energii do pracy na taryfach, dlatego że ekonomika pompy ciepła będzie tym lepsza, jeżeli będziemy mieć tańszą energię elektryczną. I tutaj też w przeciwieństwie do systemu opustowego, no taryfa G11 nie będzie najlepszym wyborem. Najlepszym wyborem będzie albo to taryfa G12, G12W, tudzież G13, ale to już wymaga pewnej wiedzy, jak te taryfy funkcjonują i doboru tego systemu naszego fotowoltaicznego z magazynem energii, tak aby można było na tym tańszym prądzie pracować praktycznie przez cały sezon grzewczy. I na pewno w mojej ocenie nie będzie dobrym rozwiązaniem próba
doboru dużej mocy generatora fotowoltaicznego, czyli modułów fotowoltaicznych, tak żeby naprodukować sobie w lecie taką wartość energii, żeby w zimie nam wystarczyło do pokrycia rachunków za energię elektryczną do pompy ciepła. Dlatego, że niestety trend będzie taki, że wartość sprzedawanej energii będzie sporo niższa niż wartość energii kupowanej. I to nawet nie będzie stosunek 1 do 2, to często może być stosunek 1 do 3. Czyli my nie chcemy tej energii sprzedać, chcemy ją wykorzystać. Tak, bo tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że w systemie netbillingu możemy pokryć tylko tą wartość energii, którą płacimy za energię elektryczną. Nie możemy pokrywać opłat dystrybucyjnych, nie możemy pokrywać opłat stałych. Co więcej, my kupując energię mamy naliczaną wartość w kwotach brutto, czyli z podatkiem VAT, a sprzedajemy de facto po kwotach netto, więc tutaj już jest dość duża dysproporcja. Więc jeszcze raz, ważna rzecz, system dobrany do autokonsumpcji. I tak przypomnę, chyba ostatnia cena rynkowa energii, ta RCM, to około 400 zł za megawattogodzinę, tak? Tak. Czyli mamy 40 groszy za kilowatogodzinę, sprzedajemy energię. Tak. Teraz cena zakupu energii jest to bardzo ciężkie do określenia, dlatego że mamy różnego rodzaju tarcze osłonowe, ale już ta efektywna cena przy pompie ciepła, gdzie nie mieścimy się w limitach, będzie gdzieś wraz z przesyłem pewnie w okolicach złotówki za kilowatogodzinę, a w przyszłym roku możemy się spodziewać tego, że jeżeli nie będą te tarcze przedłużone, to średnia cena energii w taryfie G11 to może być już w granicach złoty 50, złoty 60 wraz z przesyłem brutto za kilowatogodzinę. Widzisz, i to właśnie dlatego nas interesuje wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych. Jak powiedziałeś, obowiązkowo z magazynem energii. Nie chcemy tak tanio sprzedawać tej energii, ale jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziesz do szczegółów. Powiedz mi, czy ty kiedyś tak zastanawiałeś się, a po ile my właściwie produkujemy tą energię? Wiesz, że to ciężki temat. Nie za ile sprzedajemy to po RCM, tylko ile nas kosztuje ta produkcja energii z fotowoltaiki? Czy można się w ogóle do tego przyłożyć? Nie, że cię tu zaskoczyłem, bo... Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i najprościej byłoby mi odpowiedzieć, to zależy. I oczywiście to zależy... A nasi widzowie nie lubią odpowiedzi, to zależy, i państwa klienci firm wykonawczych bardzo nie lubią tego, to zależy. Oczywiście to zależy od ceny instalacji i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo ceny instalacji fotowoltaicznej w tym roku spadły o ponad 10%. Napędzany ten spadek cen jest spadkiem cen modułów fotowoltaicznych. I ja szacuję, że ten koszt wyprodukowania, on może być nawet poniżej 20 groszy za kilowatogodzinę. No to proszę państwa, no to bardzo dobra informacja, bo nawet ci, co chcą sprzedawać tą energię, też mimo wszystko mają dobre informacje, ale szkoda nam tak taniej energii się wypuszczać, chcemy ją u siebie zostawić. Dokładnie, a jakby to jest dość istotne z punktu widzenia systemu netbilling, no bo jeżeli nasza wartość wyprodukowanej energii jest w granicach 20 groszy, to oczywiście, jeżeli ją skonsumujemy na potrzeby własne, to zaoszczędzimy złotówkę, czyli dużo więcej, ale jeżeli ją sprzedamy, to też nie będzie to stratą, no bo ta cena sprzedaży jest ciągle wyższa niż koszt wyprodukowania jej w instalacji fotowoltaicznej. Okej, ale jeszcze zostawiam cię, bo przygotowałeś konkretny przykład wykorzystania fotowoltaiki z pompą ciepła. Tutaj chciałbym właśnie nawiązać do tego tematu, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli o pracy na taryfach, bo w mojej ocenie no to będzie rzecz kluczowa do opłacalności instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła. Jeżeli popatrzymy sobie na tą grafikę i przyjmiemy, że w taryfie G11 cena to jest 100%, i tutaj celowo nie podaję tych cen, dlatego że one bardzo się będą różnić i jeżeli byśmy weszli tutaj te wszystkie tarcze, zamrożenia, w tym roku te taryfy są mocno spłaszczone właśnie przez zamrożenie cen prądu, znaczy te efektywne, za które płacimy, ale udział procentowy w poszczególnych strefach, on nie zmienia się już tak bardzo. No jeżeli popatrzylibyśmy sobie na taryfę G12, no ona ma dwie strefy, tą strefę tańszą, która jest nazywana nocną, ale ona też występuje 2 godziny w ciągu dnia, to ta cena już jest około ponad 40% niższa niż
taryfa G11, ta podstawowa. No ale coś za coś, w tej taryfie droższej jest wzrost o 20%. Czyli wiemy już, którą strefę powinien ominąć jako użytkownik pompy ciepła. I teraz jeżeli mamy pompę ciepła z fotowoltaiką, to kluczowa kwestia jest taka, żeby wykorzystać te tanie taryfy i możliwie jak najmniejszą ilość energii zużywać w tej taryfie droższej. I jeżeli chodzi o ten dzień, tutaj problem jest mniejszy, dlatego że mamy przez całą noc tani prąd i mamy czas na to, żeby podnieść temperaturę w budynku, żeby wygrzać ten budynek, po to, żeby on był w stanie powoli, oddając energię cieplną, przetrwać do tej godziny 15, kiedy mamy znowu tańszą energię elektryczną. I tu jest największe wyzwanie, no bo w ciągu dnia ten tani prąd jest przez 2 godziny. I teraz ile nasz budynek potrzebuje energii cieplnej, żeby przez 7 godzin znowu dotrwać do tej tańszej taryfy? No jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę taki budynek, który ma moc obliczeniową gdzieś na poziomie 10 kW, to przy około temperaturze minus kilka stopni, minus 2, minus 3 stopnie, to jego zapotrzebowanie na moc będzie w granicach 4,5 kW, czyli 4,5 kWh na każdą godzinę będzie zużywał energii cieplnej. No to łatwo policzyć, przez 7 godzin daje to nieco ponad 30 kWh energii cieplnej, którą potrzebujemy w tym czasie. I teraz co możemy zrobić? Mamy tutaj kilka możliwości i teraz przejdźmy może do tych możliwości, jakie są. No pierwsze to jest bufor. Większość instalacji jest wykonywanych z buforem, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet taki relatywnie duży bufor, 300-litrowy, no to w nim i założymy, że zwiększymy tą temperaturę w nim o 10 stopni Celsjusza, no to mamy zaledwie 3,5 kWh. No to tak 10% tego, co potrzebujemy. Znacznie większe możliwości daje nam magazynowanie w podłodze. I teraz, jeżeli jest wykonane ogrzewanie podłogowe, no to taka podłoga o powierzchni 200 m2 podgrzana o 2 stopnie Celsjusza da nam dodatkowo około 14 kWh. Ale to można wykonać tylko w nowych domach, które mają ogrzewanie podłogowe, bo większość starszych domów nie ma ogrzewania podłogowego i też pod warunkiem, że ta podłoga będzie w stanie przyjąć i w tak krótkim czasie taką ilość energii, żeby ją zakumulować, później oddawać. Jeżeli to jest na przykład anhydryt, to pewnie będzie to możliwe, ale jeżeli to jest wylewka cementowa, no to już tutaj może być problem, żeby w tak krótkim czasie to nagrzeć. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest właśnie magazyn energii, bo tutaj... Nie mówimy o magazynie cieplnym, tylko chemicznym. Chemiczny magazyn energii. Dobrze, że tutaj zwróciłeś na to uwagę, bo po pierwsze potrzebujemy mniej energii elektrycznej, no bo mamy COP pompy powyżej 3, więc nie potrzebujemy tych 30 kWh energii elektrycznej, tylko w zamian potrzebujemy pewnie 9-10, uwzględniając sprawność magazynu, energii elektrycznej. I tutaj dla magazynu energii to nie ma problemu, żeby w ciągu 2 godzin zgromadzić 10 kWh energii elektrycznej. Co więcej, jak duży ten magazyn będzie? No tutaj dla przykładu można zobaczyć jeden taki moduł, bo najczęściej magazyny energii mają właśnie taką budowę modułową w postaci wież. Jeden taki moduł to jest około 3,5 kWh, więc tak naprawdę 3 takie moduły, czyli niespecjalnie duży magazyn energii, jest w stanie już zgromadzić taką ilość energii elektrycznej, żeby można było utrzymać pracę tej pompy ciepła, też uwzględniając oczywiście pewną pojemność cieplną budynku, pewną pojemność cieplną bufora, żeby nie musiała ona pracować w tej taryfie droższej. I oczywiście magazyny energii też muszą być odpowiednio wysterowane, bo tutaj producenci dają naprawdę bardzo duży szereg możliwości, ale nie zawsze opcją domyślną jest to, żeby magazyn energii był ładowany także z sieci. Opcją domyślną jest zazwyczaj to, żeby on zawsze był ładowany tą nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznej, ale w okresie zimowym będziemy mieć wiele takich momentów, że po prostu tej energii będzie za mało
i będzie musiało następować doładowanie tego magazynu energii w sieci. I to jest znowu kwestia ustawienia poprawnego tej instalacji fotowoltaicznej, tak żeby ona była tak zaprogramowana, tak ustawiona, żeby do odpowiedniego poziomu ten magazyn energii został doładowany. I tutaj akurat jest dość korzystne, no bo ten tańszy prąd w drugiej strefie, on występuje takim już lekkim popołudniem, czyli nie będziemy mieć takiej sytuacji, że doładujemy się z sieci, a za chwilę jeszcze będziemy mieć dużą ilość energii słonecznej, no bo to jest już po godzinie 16 jest, szczególnie w półroczu zimowym, praktycznie marginalna produkcja z instalacji fotowoltaicznej. Więc tutaj te kilka kwestii. W nowoczesnych budynkach jak najbardziej możemy wykorzystywać pojemność cieplną też samego budynku. Niemniej jednak w mojej ocenie współpraca fotowoltaiki z pompą ciepła w systemie netbillingu musi być oparta o wykorzystanie magazynu energii, a cała ekonomika musi być oparta o pracę na taryfach strefowych, tak żeby te koszty były zracjonalizowane. Ale tu jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę w tym wszystkim. Szczególnie przy ograniczonej pracy z magazynem energii, czy pracy bez magazynu energii, jeżeli chcielibyśmy tylko wykorzystywać pojemność cieplną budynku, co da się w dużej mierze zrobić, to jest kwestia mocy tej pompy. No bo jeżeli ona pracuje czy będzie pracowała, czy naszą intencją jest to, żeby pracowała przez krótszy okres, no to musi mieć też odpowiednio większą moc, szczególnie, że w tym okresie pozaszczytowym, czyli tej tańszym prądzie w ciągu dnia, tam też korzystnie byłoby dogrzeć ciepłą wodę użytkową, no bo właśnie będzie przychodził wieczór, kiedy potrzebujemy ją wykorzystać, więc tu mamy i czas na pracę, na potrzeby ciepłej wody użytkowej i potrzebujemy czas pracy na to, żeby jeszcze wygrzać nam ten budynek, żeby podnieść temperaturę o stopień czy pół, żeby nie było konieczności pracy zaraz kiedy wchodzi taryfa droższa. I tu będzie właśnie bardzo duże wyzwanie, przepraszam za ten długi monolog, ale tu będzie bardzo duże wyzwanie dla instalatorów, którzy niestety mentalnie bardzo często ograniczają się do poprawnej konfiguracji samej pompy ciepła, czyli gdzieś tą swoją pracę konfiguracyjną bardzo często sprowadzają do odpowiedniego doboru krzywej grzewczej i utrzymania komfortu cieplnego w budynku. W mojej ocenie potrzebujemy komfortu ekonomicznego jeszcze, potrzebujemy komfortu ekonomicznego, a to będzie wymagało po pierwsze przeglądu, jaki system grzewczy ma ten budynek, czy ten system grzewczy jest sterowalny, czy jest niesterowalny, czy można wymusić taki przegrzew, czy nie można go wymusić, czy jest możliwość kontroli tej temperatury, czy nie ma. Wiele budynków nie ma termostatów w pomieszczeniach, żeby można było ten budynek zautomatyzować, bo to też nie chodzi o to, żeby za chwilę mieć w domu saunę, po to, żeby te oszczędności, które są na taryfie, stracić w dużej mierze na efektywności pracy pompy ciepła. Więc tutaj magazyn energii też będzie w dużej mierze takim prostym rozwiązaniem, bo tutaj tych kwestii konfiguracyjnych będzie znacznie mniej niż w tym przypadku, jeżeli chcemy wykorzystywać chociażby pojemność cieplną budynku. Spróbuj to podsumować, bo ustaliliśmy także, że chcemy stosować fotowoltaikę, koniecznie musimy skorzystać z magazynu energii. Ja tutaj Państwu też podpowiadam, że w programie Mój Prąd macie dużą dotację na magazyn energii. Samą fotowoltaikę już co do doboru już nie przygotowujemy tak na sumę produkcji. Nie. Bo tutaj to nie wybrzmiało. Bo Dlatego, bo ja nie chciałem się koncentrować na doborze mocy tej instalacji fotowoltaicznej do pompy ciepła, bo tutaj tak naprawdę ten wzrost mocy instalacji fotowoltaicznej będzie wynikał tylko z tego, ile potrzebujemy więcej energii elektrycznej w półroczu letnim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej de facto. Jasne, czyli to zadanie, można powiedzieć, w tej części zimowej według Ciebie nawet przejmuje bardziej od fotowoltaiki magazyn energii. Tak, magazyn energii, ale magazyn energii jest podłączony do falownika i to falownik w dużej mierze jest tym centrum, które będzie sterowało, bo i to falownik będzie wysyłał sygnał do pompy ciepła przez na przykład złącze SG Ready i to falownik będzie decydował, czy jego oprogramowanie, to jego ustawienia będą decydować o tym, jak ten magazyn energii, kiedy ma być ładowany, chociażby właśnie w których godzinach prądem sieciowym.
Dziękuję, Bogdan. Bogdan Szymański, nasz kolega redakcyjny Globenergia, ale też wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a za chwilę zapraszam pana Pawła Lachmana, prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Będzie się działo. Przechodzimy do kolejnego tematu Forum Pomp Ciepła redakcji Globenergia. Tutaj dwa ważne tematy, które Państwa mocno interesują, to z F-gazami, bo wiele Państwo widzieliście doniesień medialnych, że być może nie będziecie mogli korzystać ze swoich pomp ciepła, być może będą problemy instalacyjne, czy też raczej problemy serwisowe i chcielibyśmy sprawdzić, czy to są fakty, czy mity. Również też mocno zainteresowało, czy w ogóle możliwa jest rozmowa o specjalnej taryfie dla pomp ciepła. I tak jak wcześniej zapowiedziałem, z nami w studio jest, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w skrócie PORT-PC, no, największej organizacji, która zajmuje się pompami ciepła w Polsce, prawda? Dziękuję bardzo za miłe słowa. Mogę potwierdzić, że tak. Tak, no tyle. Jasne, ale proszę Państwa, zanim zaczniemy od tematów, które tu zapowiedziałem, jednak też chciałbym przypomnieć, że dzisiejszym takim też motywem przewodnim Forum Pomp Ciepła są technologie, jak to mówią specjaliści, solankowe, gruntowe pompy ciepła. Wydaje mi się, że za mało się o nich mówi. Też chciałbym tutaj przypomnieć Państwu dane za ostatnie 3 lata. I co jest ciekawe, ten rynek gruntowy pomp ciepła, może nie taki medialny, ale gdy przemierzam Polskę, widzę duże instalacje. Z jakiegoś powodu te wielkie instalacje korzystają właśnie z gruntowych pomp ciepła. Tam jest mnóstwo odwiertów, te dolne źródła są wielkie. Chyba pytanie, może zaraz, bo bym się rozpędził co do tezy, co się dzieje z tym rynkiem pomp ciepła? Tu mamy 7200 sprzedanych jednostek, rok 2022-2021, 5650 jednostek. Czy to jest stagnacja, stabilizacja czy rozwój? No myślę, że w tym roku będzie to wyraźny rozwój i możemy się spodziewać wzrostu do ponad 9000 pomp ciepła. Przy czym to, czego nie widać w tych danych statystycznych, to fakt, że pompy ciepła gruntowe głównie rozwijają się w tej chwili w segmencie średnich, dużych budynków, czyli układy budynków nowych, częściowo modernizowanych, częściowo też układy, budynki komercyjne i mamy takie wrażenie, że ten segment się będzie tutaj mocno rozwijał z racji przyszłości, czyli tej technologii traktowanej jako zielona technologia, a z drugiej strony też faktu, że w 2030 mniej więcej 2/3 budynków komercyjnych będzie ogrzewanych pompami ciepła w Europie. No, czyli duży rynek może się na to, no, duży rynek może się otworzyć. Na to tam jeszcze też będziemy głęboko dzisiaj rozmawiać o gruntowych pompach ciepła. Też zaprosiliśmy również członka zarządu Portu PC, pana Ozimka. Też tam będziemy rozmawiać o takich aspektach już tych dotyczących dolnych źródeł, ale też mnie zainteresował temat, bo tak chciałbym też ten dyskurs zachować właśnie z gruntowymi pompami ciepła. Wiem, że POBE przygotowało taki, jakby to można powiedzieć, kalkulator czy silnik do obliczeń, porównania różnych technologii. Ja bym też prosił tutaj o komentarz, bo bardzo mocno też mnie zainteresowało, żebyśmy też sobie tak zmapowali, gdzie są te gruntowe pompy ciepła, patrząc się na porównanie kosztu eksploatacji. A wiem, że właśnie, że nie będziemy ukrywać, że jesteśmy na ty, a w końcu jesteśmy z energetyką i z pompami ciepła na ty. Wiem, że też jesteś współautorem przygotowania tego programu. I tutaj coś ciekawego znalazłem. Tu widzimy roczny koszt ogrzewania budynku 150 m2, ale prosiłem komentarz właśnie dotyczący porównania przy tej technologii powietrznej, gruntowej z fotowoltaiką bez. Tu szczególnie wyraźnie widać korzyść zastosowania pompy ciepła gruntowej w nowym budynku z instalacją ogrzewania podłogowego. Jest to widoczne też na tym wykresie. I myślę, że w nowych budynkach w takim stanie jeszcze surowym o wiele łatwiej wykonać jest instalację
dolnego źródła. Łatwiej jest to zrobić z punktu widzenia inwestycji. Jest to też dobra inwestycja, dlatego że trwałość takiego gruntowego wymiennika ciepła często przekracza 50-70 lat. W związku z tym jest to dodatkowy argument, którego nie mają inne technologie. Czyli przy wymianie kiedyś urządzenia tego wewnętrznego już się nie musi martwić, Tak. żeby od nowa gdzieś tam wiercić, tak? Duża korzyść. Natomiast też zwrócę uwagę na to, że dalej opłacalne jest, myślę, że będzie to w przyszłości coraz bardziej opłacalne, stosowanie fotowoltaiki. Myśmy tu rozmawialiście tutaj wcześniej na temat systemów magazynowania energii, a zwrócę uwagę na to, że magazynowanie ciepła w budynkach o ciężkiej konstrukcji przy zastosowaniu systemów zarządzania energią, które będą współpracować z systemami fotowoltaiki, magazynów energii, pozwoli na to, żeby w ogóle odciążyć zużycie energii w tych droższych okresach. Czyli mówimy o tych systemach EMS, HMS? Zarządzania energią. Na przykład bardzo wielu producentów w tej chwili, również polskich, wprowadza regulatory, które mają systemy zarządzania energią i na przykład są gotowe na współpracę z taryfą o zmiennych kosztach, czyli tą dynamiczną taryfą zmieniającą się za 15 minut. Tu dodam jeszcze taką krótką informację, że znam takie przypadki, że w budynkach o dobrym standardzie energetycznym, o dużej akumulacyjności można pracować na taryfie tej nocnej nawet przez 90% czasu budynku. W związku z tym to pokazuje w tym momencie duże możliwości budynku o dobrym standardzie energetycznym i o ciężkiej konstrukcji, czyli dużej akumulacyjności cieplnej. Dobrze. Proszę Państwa zachować, zwróćcie uwagę Państwa na tą grafikę. W tej dolnej części, jak rozumiem, mamy w tych kolorach, zawsze trudno tak określić, bo różnie na ekranach się to Państwu wyświetla, ale takie blado-niebieskie określmy te kolory. I tam rzeczywiście widać, że ten tandem fotowoltaiki z gruntową pompą ciepła, no to w zasadzie można powiedzieć, że miażdży konkurencję, tak? Myślę, że jeszcze mocniej będzie miażdżył w konkurencji wtedy, kiedy będziemy mieli magazyny energii. Dlatego, że w budynku o dobrym standardzie energetycznym, tutaj jest powiedzmy to taki budynek, który pozwala na lepsze dofinansowanie w przypadku programu Czyste Powietrze, ale myślę o budynkach w standardzie warunków technicznych 2021 czy lepszych, to dzięki zastosowaniu magazynów energii, systemu zarządzania tą energią w budynku, można będzie prawie 70%, 60 parę procent tej energii, którą zużywamy na potrzeby energii elektrycznej budynku, ciepłej wody, ogrzewania, wyprodukować sobie z fotowoltaiki i po prostu stosować magazynowanie energii. Takie analizy zrobiliśmy w tym roku i publikowaliśmy na kongresie PortPC. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę internetową i zobaczyć te analizy. Ja tu też chciałbym Państwu przybliżyć, bo niektórzy może oglądają też nas na przykład na urządzeniach mobilnych i tam zainteresowała mnie ta pozycja 4 od dołu. Proszę Państwa, pompa ciepła typu solanka woda, czyli właśnie gruntowa pompa ciepła, połączona z instalacją o mocy 4 kWp. I tutaj ta najniższa cena wyszła 2934 zł przy 4-osobowej rodzinie. Oczywiście ogrzewanie mówimy, standard budynku 2000 WT 2017, czyli nie ten najnowszy. I tutaj też jest, mam pytanie bardzo ważne, bo zastosowano tutaj instalację 4 kWp w obliczeniach. A jaka była uwzględniona cena energii? Bo tak jak Tak, tutaj uwzględniliśmy cenę odkupu z września, czyli tak gdyby... Czyli mamy najświeższe dane, które się mamy. Dane, aczkolwiek te wartości będą się zmieniać. I przypominam, że też zmieni się sposób projektowania instalacji, bo będziemy prawdopodobnie bardziej projektowali instalacje wschód-zachód, a nie południe. Więc myślę, że problemem, czy właściwie złą wiadomością dla instalatorów jest to, że po prostu będziemy musieli lepiej symulować układy, gdzie jest pompa ciepła, magazyn energii, powiedzmy samochód elektryczny, fotowoltaika. System zarządzania to już wymaga wyższej szkoły jazdy i dużo lepszych narzędzi niż w tej chwili są stosowane przez instalatorów. Widzicie Państwo, cały czas już kolejne wystąpienie podczas forum pomp ciepła, Państwo, którzy instalujecie, no cały czas widzimy, że tutaj chyba może takie, nie wiem, można powiedzieć, schody się zaczynają, bo więcej kompetencji, więcej musimy się przygotować, ale mam dla Państwa też pocieszenie, jeżeli rynek jest trudny, wymaga trudnego wejścia w biznes, oznacza to, że będziecie mieć Państwo może mniejszą konkurencję, także zawsze patrzmy pozytywnie, ale właśnie to najważniejsze i to chciałbym może, żebyśmy sobie z głowy
złotymi zgłoskami zapisali przez dzisiejsze forum pomp ciepła, że chcemy zapewnić przy pompie ciepła, a możemy, komfort cieplny i komfort ekonomiczny, bo te dwie rzeczy chyba damy radę zrobić. Tak, i też dużą niezależność, z tym, że to wymaga przyspieszenia tej transformacji w zakresie magazynów energii. To się w tej chwili dzieje na naszych oczach. Te ceny będą spadać, moim zdaniem, równie szybko jak w przypadku fotowoltaiki. Tym bardziej, że efekt skali, mam nadzieję, że się pojawi. Tym bardziej, że w kolejnej części programu też porozmawiamy o kolejnym nowym polskim producencie pomp ciepła. Także czym więcej producentów, większy efekt skali, to są dobre wiadomości dla rynku. Chciałbym porozmawiać o temacie, który... I chciałbym, żebyśmy od razu to określili, czy to jest fakt, czy mit, bo czytam wiele doniesień medialnych, również w tych mediach mainstreamowych, już nie mówię o mediach branżowych, dotyczących F-gazów, czyli czynników roboczych, czyli takiego krwiobiegu pompy ciepła. Czytam, że zostaną zakazane czynniki chłodnicze poszczególne. I co się z tym bierze? Widzę wiele reakcji takich nerwowych przyszłych klientów, którzy tak pytają się, czy ta pompa, którą kupię, ktoś mi nie każe jej zdemontować. Czyli mamy nawet taki skrajny przypadek, czy grozi nam zdemontowanie tej pompy ciepła, a inna osoba, dopuszczony do sprzedaży, nie muszę jej zdemontować. No ale co się stanie, jak ten czynnik, który jest w mojej pompie, no, Unia zakaże i na przykład za 3-5 lat nie będzie można jej wyserwisować. Prawda, fakt czy mit? To znaczy generalnie mit. Jeżeli chodzi o zagrożenie dla użytkowników pomp ciepła, to takie zagrożenie nie istnieje i to potwierdził kompromis, który kilka tygodni temu został zawarty w ramach negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską w zakresie F-gazów. I ten kompromis jasno wskazuje, że będziemy odchodzić w perspektywie kilkunastu lat de facto od F-gazów. Będziemy mieli okres przejściowy, w którym będą to duże wyzwania dla branży, ale branża sobie z tym poradzi. A z drugiej strony nie ma zagrożenia dla serwisu, czy nie ma zagrożenia dla dostępności czynników. Również tu Komisja Europejska przede wszystkim jasno wskazuje na kierunek rozwoju pomp ciepła, dwukrotnego wzrostu w najbliższych kilku latach, 4-5 latach montażu pomp ciepła, czyli do poziomu 60 paru procent. Unia Europejska musi też umożliwić ten rozwój, a nie go blokować. Będzie też robić przeglądy i w 2030 roku szykowany jest przegląd, który sprawdzi, czy rzeczywiście nie ogranicza to w tym momencie rozwoju pomp ciepła. Także tu chciałbym w pełni uspokoić, że ta kwestia jest w tej chwili już po negocjacjach zabezpieczona i pod względem dostawy czynników, i pod względem dostępności serwisu, czy też w tym momencie klienci, którzy kupują pompy ciepła, nie mają żadnego zagrożenia. Ani również ci, którzy kupili, ani ci, którzy w najbliższych latach kupią. To ja przepraszam bardzo, bo chciałbym, żebyśmy to wzięli te słowa w ramki i w każdym razie podkreślmy, jeszcze raz podkreślmy to. Czy grozi nam to dla pomp ciepła, które posiadają czynniki chłodnicze, tak zwane F-gazy, czy grozi nam to, że nie będziemy mogli ich sprzedawać, zamontować, czy będziemy mieć problemy z serwisowaniem? Tak czy nie? Nie. Znaczy nie będzie tych problemów zarówno dla pomp ciepła sprzedawanych wcześniej, jak i teraz, jak i w najbliższych latach. Natomiast w perspektywie najbliższych mniej więcej 10 lat nastąpi potężna transformacja przejścia na czynniki niefluoryzowane, czyli nie F-gazy, ale właśnie w kontekście tego potężnego wyzwania redukcji emisji CO2, ale też szkodliwości tych czynników, również w kontekście, głównie tu chodzi o szkodliwość w kontekście globalnego ocieplenia, ale co jest istotne, tego zagrożenia nie ma. Czyli możecie śmiało Państwo kupować, montować, eksploatować i serwisować przez kilkanaście lat, przez całą żywotność tego urządzenia. Oczywiście te zmiany już będą u producentów. Ja myślę, że w ciągu najbliższych 2 lat wszyscy producenci pokażą pompy ciepła z czynnikami naturalnymi, ale zagrożenia dla aktualnych pomp ciepła sprzedawanych nie ma. Dobrze, usłyszeliśmy ważną rzecz. Unia stawia na pompy ciepła. Słyszeliśmy wcześniej jeszcze też na kongresie o akceleratorze unijnym pomp ciepła. Tutaj dostałem od Ciebie też wcześniej poradnik i materiały portu PC. O co chodzi w tych 5 krokach do szybkiego wdrożenia pomp ciepła? Znaczy, zacznę może od tego, że to, co przygotowała branża, myślę tu o Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła ECHPA, to akcelerator pomp ciepła, który jest wsadem w dużym stopniu wykorzystanym z informacji, które mamy przez Komisję Europejską do
takiego dokumentu, takiej strategii pomp ciepła, która ukaże się w najbliższych kilku tygodniach. To jest perspektywa kilku tygodni i będzie to taki kompleksowy plan, który skupi się na właśnie 5 krokach do wprowadzenia tego standardu. Przypomnę, że idea jest taka, żeby zwiększyć tempo montażu dwukrotnie, co oznacza de facto, że w 2027 będzie to około 60 parę procent pomp ciepła sprzedawanych urządzeń grzewczych to będą pompy ciepła. I teraz te 5 kroków to przede wszystkim ustanowienie standardu czystego ogrzewania, czyli już zapowiedź odejścia od paliw kopalnych. W tej chwili Komisja zakłada, że w 2029 samodzielne urządzenia grzewcze nie będą już w sprzedaży. Mówię tutaj o kotłach gazowych, olejowych czy też węglowych. Odejście też od mniej emisji, od urządzeń, które mają mniejszą efektywność. I nie da się wprowadzić szeroko pomp ciepła bez rozwiązania też tej kwestii, o której mówiłem. Druga rzecz to kwestia wsparcia produkcji w Europie. W tej chwili 60% pomp ciepła sprzedawane w Europie jest produkowane w Europie, ale przy tak dużym wzroście dwukrotnym chodzi o to, żeby ten udział jeszcze wzrósł. Jest to de facto wyjątek w technologiach net zero, w technologiach zielonych. Czyli Unia dopuszcza pomoc publiczną dla producentów. Dopuszcza i zachęca do tego, żeby się stało to jak najszybciej. Nie tylko chodzi o producentów, ale też producenci komponentów tutaj będą bardzo mocno wspierani. I o to też jako branża walczymy. Myślę, że o tym jest głośno. Kolejna rzecz, no to pamiętajmy, że mamy dużo korzyści związanych z rozwojem, że bez pomp ciepła, bez samochodów elektrycznych nie rozwinie się transformacja w zakresie zielonej energii. W związku z tym trzeba to wszystko zintegrować. Tutaj bardzo istotne są kwestie na przykład specjalnych taryf elektrycznych jako ułatwienia dla konsumentów, ale też na przykład dla konsumentów potrzebuje więcej informacji, potrzebne są kampanie informacyjne, z drugiej strony potrzebne są niższe ceny energii. Mówię tu o taryfach, mówię tu o VAT-cie, który mógłby być obniżony albo do poziomu nawet 0%, albo do tej wartości obniżonej. Czyli tych ułatwień dla konsumentów tu ma być sporo. No i jeszcze jest strona podażowa związana z montażem. Trzeba de facto przeszkolić wszystkich instalatorów w kierunku stosowania pomp ciepła. Jak Państwo tutaj sami zauważyli, jak zauważyliście, jak mówiłeś przed chwilą, to nie jest kwestia tylko pomp ciepła, ale to jest również kwestia budynków, kwestia magazynów energii, kwestia symulacji tych rozwiązań. To są niesamowite wyzwania pod kątem instalatorów, projektantów, bo to jest przejście w kierunku zupełnie nowych technologii. Czyli już nie instalator pomp ciepła, tylko instalator rozwiązań systemowych w zasadzie, można powiedzieć. Tak, można powiedzieć. I to jest ciekawe to, co powiedziałeś, ponieważ analizy przeprowadzone w Niemczech pokazują, że brakuje jednego zawodu, czyli właśnie instalator technologii OZE, który będzie umiał to jeszcze wszystko zintegrować. Jedna rzecz tutaj padła i muszę w imieniu naszych konsumentów to jeszcze raz zgłosić. W 4. kroku unijnego akceleratora słyszeliśmy ułatwienia dla konsumentów i teraz tak. Zapamiętajmy to, że ze strony unijnej jest zgoda na obniżenie VAT-u i to już jest rozwiązanie już krajowe. Każdy kraj może. Czy nasz kraj chce, ale już... Zarówno na urządzenia, jak i też na energię. Ale jako konsumenci pamiętajmy o tym, że nikt nam nie może powiedzieć, że tam Unia czegoś zakazała, bo możemy z tego niższego VAT-u. Ale specjalna taryfa dla pomp ciepła. No nie będziemy ukrywać, że gdzieś tam arytmetyka sejmowa jest. Ja jednak chciałbym, ktoś może powiedzieć, czy złośliwie, czy niezłośliwie, ale chciałbym też zapytać, czy nie użyję słowa rozliczyć, zapowiedzi wyborczych. Tam gdzieś pojawiło się i wskazuje wszystko na to, że z przyszłego obozu rządzącego, proszę poprawnie, czy się mylę, czy tam gdzieś coś zapowiedziało się o możliwości jakichś specjalnych taryf? Tak, było powiedziane o specjalnej taryfie na okres 7 lat dla pomp ciepła. Ja przypominam, że ten okres najbliższy będzie dosyć trudny, dlatego że jesteśmy w transformacji energetyki, gdzie udział energii węglowej stanowi ponad 60%. Udział w kosztach tak naprawdę, jeżeli chodzi o podatek węglowy, ETS, myślę, że to jest ponad 40 parę procent. I tak naprawdę jest możliwość zrobienia specjalnej taryfy, korzystając nawet z tych środków ETS-u. I co jest istotne, rzeczywiście takie rozmowy są, takie zapowiedzi były i mam nadzieję, że możliwie szybko do tych obietnic, do tych rozmów wrócimy, ponieważ no, wszyscy czekają na zmiany w kontekście też tej polityki związanej z zastosowaniem
takich technologii jak pompy ciepła, samochody elektryczne Wydaje mi się, i że energii elektrycznej. skoro padła zapowiedź tej 7-letniej taryfy, ja bym chętnie ją zobaczył. Czy to będzie taryfa dla pomp ciepła, czy to będzie specjalna taryfa strefowa, to nie wiem. Ale Zgoda. Natomiast pytanie, dlaczego 7-letniej? Dlatego, że w tej perspektywie 7 lat koszty produkcji energii elektrycznej mają spaść co najmniej dwukrotnie. W związku z tym trudny okres to jest okres, kiedy jeszcze nie wprowadzono podatku ETS-2 dla wszystkich innych paliw, czyli są kompletnie nieobciążone i gaz ziemny, i węgiel taryfami powiedzmy związanymi z podatkiem węglowym ETS-2. Natomiast bardzo duże obciążenie, szczególnie w polskiej gospodarce, jest energii elektrycznej związanej z tym, że mamy bardzo duży udział węgla, duży udział paliw kopalnych, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. też chciałbym przypomnieć naszym widzom, że środki ze świady, z ETS-u, te środki trafiają do naszego państwa i to państwo ma wydać na zwiększenie efektywności energetycznej, na OZE, więc te pieniądze mamy i rzeczywiście, oczywiście po stronie pewnie operatorów systemu, energetyki, no musi mieć jakąś kompensację, bo w końcu nie będziemy ich tym obciążać, ale te pieniądze na to są. Chciałbym jeszcze naszą część rozmowy jeszcze poruszyć, pójść w kierunku dotacji, bo wiemy, że mamy pompy ciepła, jak wspomniałem wcześniej, w różnych dotacjach, na przykład w moim prądzie. Tutaj przygotowałem przy okazji jeden ze slajdów, mój prąd w liczbach i też chciałbym Państwu pokazać przy okazji, przepraszam, że tak tutaj wyskakuję z tym moim prądem, ale w pompach możecie korzystać z programu Mój Prąd, który był wcześniej dla fotowoltaiki, dla magazynowej energii. Tam pompy ciepła cały czas zajmują te 15% udział. Liczymy na to, że rzeczywiście będzie rósł z tego względu udział, nie mówię w programie Mój Prąd, ale udział pomp ciepła z fotowoltaiką, bo w końcu mamy wielki milionowy rynek jeszcze dla pomp ciepła, rynek milionowy systemu Netmetering. Ale wróćmy na chwilę do programu Czyste Powietrze. Wspominałem na początku programu o tym takim wielkim udziale pomp ciepła. Zaczynaliśmy w styczniu od 64%. Widzicie Państwo teraz tą grafikę. Obecnie taki lekki spadek, ale to jest 54%, czyli absolutna dominacja pomp ciepła. Przy czym teraz tak, jeżeli jest dominacja, mamy też zawsze problemy, tak? Zawsze ta technologia, która jest na wierzchu, technologii, która się dużo sprzedaje, rodzi to problemy. Czy słyszymy o pomysłach na zmiany w programie Czyste Powietrze? Tak, ja myślę, że przede wszystkim każdy program dofinansowania powinien ulegać zmianie. Jest wiele wyzwań. Pierwsze wyzwanie to jest dopasowanie do polityki klimatycznej. Obecny program wspiera paliwa kopalne, może wspierać dalej, ale już na przykład wszystkie nowe programy, które będą w przyszłym roku, do końca 2025 roku nie będą mogły wspierać paliw kopalnych. W związku z tym jestem przekonany, że w perspektywie 2025 roku w tym programie po prostu samodzielne urządzenia na paliwa kopalne, jeżeli nie będą mieć wsparcia. Jeżeli już to układy hybrydowe, czy pompy ciepła hybrydowe, bo to jest poprawna nazwa, czyli takie, które na przykład będą mieć szczytowe źródło w postaci kotła gazowego. A co z zapowiedziami jakiejś kontroli, czy bazy, czy... Prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem już kilka miesięcy w kontekście tego, żeby przede wszystkim wrócić do takiej idei tego, żeby każde urządzenie, które jest dofinansowane, miało badania w akredytowanym laboratorium potwierdzone właśnie odpowiednim dokumentem. Z drugiej strony, żeby też lista ZUM była listą w cudzysłowie zamkniętą, w tym sensie, żeby można było brać urządzenia tylko z takiej listy. Uważamy, że trzeba popatrzeć się na urządzenia w kontekście ochrony klienta, bo przede wszystkim ten klient nie może mieć za głośnego urządzenia, nie może doprowadzić do tego, że sąsiad zaskarży na przykład z powodu tego, że pompa ciepła powietrze-woda jest za głośna, czy też nie może dostać urządzenia, które nie ma serwisu. Takie sytuacje się zdarzają, czy też niestety takie sytuacje, które uważam są nieuregulowanym prawem, że część firm chodzi po klientach, że tak powiem, wchodzi do domów i proponuje dofinansowanie 100%. W Niemczech jest to niemożliwe. Po prostu tego typu działanie, że jest tak mocna sprzedaż bezpośrednia w zasadzie jest niedopuszczalna. I myślę, że w Polsce też można to uregulować, a na pewno warto to uregulować w programie Czyste Powietrze.
Dobrze, dochodzą do nas takie niepokojące sygnały z rynku, że jednak beneficjentami rzeczywistymi tego 100% dofinansowania są osoby, które raczej nie wykazują dochodów. Druga sprawa jest taka, że z naszych obserwacji wynika, że jednak to 100% dotacja powoduje to, że wielu tym firmom domokrążnym, o których wspomniałeś, opłaca się wcale nie dać lepszej jakości produktu. Przy 100% dotacji właśnie im się opłaca dać produkt nawet niższej jakości, tańszy. Mamy sygnały również, że proponują różnego rodzaju bonusy dla inwestorów i to jest takie, uważam, niebezpieczne z tego względu, że jeżeli inwestor dostanie bonusy, czyli w zasadzie faktycznie nie wyda żadnych pieniędzy, jest mu to obojętne, co mu się zainstaluje i teraz tak się martwię, czyli go nie czeka potem niemiła niespodzianka eksploatacyjna. Tak, myślę, że problem jest bardzo duży i my w rozmowach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska wręcz sugerowaliśmy szybki przegląd sytuacji. Uważam, że być może nawet było wskazane chwilowe wstrzymanie dotacji w trzeciej grupie i dokładne przeanalizowanie sytuacji, dlatego że nie można doprowadzić do tego, że klienci będą niezadowoleni, bo potem odbije się to na technologii. Po prostu będzie bardzo dużo złych opinii. No i musimy chronić naszych użytkowników przed sytuacjami, które są na pograniczu prawa, więc myślę, że tutaj nasze stanowisko jest jasne w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, wykorzystanie, montaż pomp ciepła to jest zadanie takie multisystemowe, wielkie wyzwanie. Jak mogę właśnie, tylko jeszcze jedno zdanie. Rozmawiając z różnymi firmami, zwrócę uwagę na takie dojrzałe rynki, gdzie już mamy taryfy dynamiczne, gdzie magazyny energii stanowią standard. Więc przykładowo w Holandii bardzo często, jeżeli chodzi o dobór pomp ciepła, tym zajmują się firmy inżynieryjne, dlatego że chodzi o dobranie i pompy ciepła, fotowoltaiki, magazynu energii, dobranie do budynku i te firmy mają kluczowe znaczenie w rozmowie z klientami. W związku z tym myślę, że w tym kierunku to będzie ewoluować w Polsce. Dziękuję bardzo. Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My jesteśmy firmą rodzinną. Budujemy klimat dla przyszłych pokoleń. Wystarczy w całej Europie 160 milionów budynków, zainstalowanie 20 milionów pomp i będziemy mieli zieloną Europę. I my chcemy. Nam na tym zależy. Mi zależy osobiście. Najważniejszą rzeczą, jaką jest w tej chwili działalności firmy, to są ludzie, to są pracownicy. I ta cała ekipa, która jest wokół mnie, oni są gotowi i na zmiany, i na nowe wyzwania. I myślę, że dzięki temu odnosimy sukces. A ja przypominam, że partnerem dzisiejszego spotkania jest firma Viessmann, a z nami jest Dawid Pantera. Dobry. Oczywiście reprezentant naszego partnera dzisiejszego Forum Pomp Ciepła, firma Viessmann. Dzisiaj spotykamy się, porozmawiamy o układach hybrydowych w praktyce. Hybrydowych, czyli jakich? Czyli układów, gdzie mamy co najmniej dwa źródła ciepła, które ze sobą współpracują w różnych wariantach, ale tym podstawowym jest zawsze pompa ciepła. Czy widzimy, drodzy Państwo, jak bardzo cały czas tu komplikujemy system, pokazujemy wiele możliwości i jak ta branża musi być rozbudowana. Ale zanim przejdziemy do Twojej prezentacji, przypominam, że takim motywem przewodnim dzisiejszego Forum Pomp Ciepła są technologie gruntowe. Uważam, że za mało w Polsce mówimy o technologiach gruntowych, czy jak ktoś chce powiedzieć, układach solanka-woda. Chciałbym Cię prosić, bo zresztą wcześniej jak się dzwoniliśmy przez jeszcze Forum Pomp Ciepła, o kilka słów porównania, bo naszym widzom, naszym instalatorom, może ułóżmy ładnie, w jaki sposób też przedstawić klientom dalej te różnice, bo mamy różnice pomiędzy systemami gruntowymi, mamy różnice pomiędzy systemami powietrznymi i podejrzewam, że te różnice nie sprowadzają się tylko do kosztów eksploatacji. Zgadza się. No tak, obie technologie są już na rynku kilkadziesiąt lat, więc doświadczenie jest bardzo duże i zarówno też i praktyka po stronie firm instalacyjnych, ale faktycznie różnice są znaczne. Obie są technologiami pomp ciepła, ale bazują na zupełnie innym źródle ciepła. Z pewnością różnicę chciałby poznać inwestor, bo on
No, jeżeli zdecydował się na technologię pomp ciepła, to chciałby wiedzieć, która z tych technologii pomp ciepła teraz jest dla niego właściwa, więc on z pewnością, no, wiedząc, że koszty inwestycyjne w pompę solankową są Czyli gruntową. wyższe, czyli w pompę gruntową, no, chciałby wiedzieć, jakby, no, czy za tym idzie konkretna Czyli korzyść. mamy pierwszą różnicę, wyższe koszty inwestycji, no, ponieważ musimy wykonać prace ziemne, dolne źródło, prowadzić sondę, tak? Wypełnienie i tak dalej. Przede wszystkim te większe koszty sprowadzają się do wykonania dolnego źródła ciepła. Okej, ale coś za coś, na pewno efektywność. Tak, no ale właśnie przejdźmy. No jest efektywność pracy i tutaj możemy albo skorzystać ze wspomnianego wcześniej kalkulatora, gdzie możemy oszacować, jakie są te koszty oczekiwane naszej inwestycji. Natomiast możemy też sami sobie takie sprawdzenie przeprowadzić. Dzisiaj na przykład dysponujemy, jest taka baza europejska, nazywa się EPREL, to jest Europejski Rejestr Produktów do celów etykiet energetycznych, do celów etykietowania energetycznego i tam możemy na przykład odczytać sobie dane dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń czy przygotowania ciepłej wody, jeżeli będziemy rozważali urządzenie tak zwane wielofunkcyjne, czyli mówiąc jakby po naszemu urządzenie kompaktowe, które ma zintegrowany zbiornik ciepłej wody użytkowej. No i tam bardzo ładnie można zobaczyć, że tam, gdzie efektywności energetyczne ogrzewania pomp ciepła, ogrzewania pomieszczeń przez pompy ciepła typu powietrze, woda się kończą, to tam rozpoczynają się te efektywności pomp ciepła dla pomp solankowych, więc różnica jest. Czy tak? może jakiś przykład podać różnicy? Tak, na przykład dla zastosowania średniotemperaturowego gdzieś te efektywności ogrzewania pomieszczeń sezonowe przy pompie powietrznej powiedzmy kończą się na wartości 3,6, a z kolei pompa solankowa gdzieś od tego progu dopiero wystartuje i te wartości czasami przekraczają 4,1, 4,2. Więc czasami Czyli to 20, jest 25. maksimum dla powiedzmy pomp ciepła w efektywności, to jest początkiem dopiero Tak, efektywności oczywiście pompa. nie można tego oczywiście też i generalizować, bo mamy bardzo różne te produkty, ale generalnie pompy solankowe no, raczej odznaczają się tą efektywnością w skali roku wyższą i to można potwierdzić sobie na przykład takim prostym Co jeszcze? odczytywaniem. No, z punktu widzenia inwestora myślę, że istotne jest to, że jeżeli rozmawiamy o pompie o pompie ciepła, tak, która bazuje na cieple ziemi, to mamy do czynienia ze stabilnym źródłem ciepła, czyli no, mogę nie decydować się to na tak zwane szczytowe źródło ciepła w postaci grzałki, które przy pompie powietrznej jest, no, jeżeli rozmawiamy o układach, gdzie nie mamy innego paliwa do budynku doprowadzonego, jest konieczne. I stąd też już widzimy element różnicy eksploatacji, bo mówiliśmy wcześniej o samej efektywności układu, ale też już brak grzałki to też niższe zużycie energii. Nie musimy defrostów robić na przykład. Tak. Oczywiście to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, ale też i takie nawet mentalne, wiesz, wyeliminowanie grzałki z instalacji powoduje, że też gdzieś tam w głowie pojawia mi się, że ta pompa ciepła faktycznie tylko ona będzie mi generowała. Sama grzałka nie jest problemem w pompach ciepła, bo tak dużo godzin nie pracuje, ale rzeczywiście jest to pewien taki obszar, teraz już może nie, ale wcześniej taki nerwowy dla inwestorów, nie lubiliśmy tego słowa, grzałka w pompie ciepła. Jakie jeszcze elementy? Dalej pozostając w obszarze inwestora, no na przykład zastosowanie. No, mogę pompą ciepła stosunkowo łatwo instalację grzewczą wykorzystać też do chłodzenia budynku. Na przykład mając ogrzewanie podłogowe mogę zdecydować się na chłodzenie poprzez odwrócenie obiegu chłodniczego. Mogę zdecydować się na puszczenie zimnej wody w ogrzewanie podłogowe. Czyli z tej sondy, tam gdzie mamy... Na początku jeszcze przy pompie powietrznej, tak, poprzez odwrócenie, więc tu mam dosyć prostą inwestycję, ale do wygenerowania tego chłodu potrzebuję pracę kompresora. Czyli znowu pieniądze. Tak, a w przypadku pompy typu solanka woda mogę skorzystać z naturalnego chłodu, który mam zgromadzony w ziemi i mogę na przykład bardzo efektywnie, bardzo ekonomicznie zrealizować chłodzenie budynku, tak zwane chłodzenie naturalne. Czyli to jest takie chłodzenie pompą ciepła bez pompy ciepła. Żartuję, ale do tego się w jakiś sposób sprowadza, prawda? Tak, no bo ten parametr w ziemi ma
powiedzmy kilka stopni, jeżeli rozmawiamy o wymienniku pionowym, więc jest to bardzo fajne źródło chłodu dla chłodzenia budynku. Jasne. I jakie jeszcze elementy, bo przejdziemy zaraz do głównej prezentacji. Tak jest i to pozwolisz, że teraz przejdę na wykonawcę, bo on też jest żywo zainteresowany, co będzie musiał zamontować. Więc tutaj musielibyśmy to podzielić na 3, powiedzmy, technologie, bo mamy pompę gruntową i mamy pompę powietrzną, ale powietrzna dzieli się jeszcze na monoblokowa i na splitowa, tak, gdzie w przypadku tego drugiego rozwiązania muszę jako inwestor, jako wykonawca mieć odpowiednie kwalifikacje i narzędzia, żeby taką inwestycję wykonać. To, powiedzmy, odpada mi przy pompie powietrznej typu monoblok, bo układ jest hermetyczny, przygotowany przez producenta. Ale na przykład mogę jako inwestor i jako wykonawca na przykład zastanawiać się, w jaki sposób zabezpieczyć układ przed zamrożeniem. Więc tutaj też w tych obu technologiach też mamy pewne kwestie do rozwiązania. A przechodząc do pompy solankowej, tutaj też mamy do czynienia z układem hermetycznym przygotowanym przez producenta. Układ chłodniczy nie wymaga budowania na miejscu montażu. Czyli nie musimy mieć uprawnień F-gazowych. Jeszcze na pewno aspekt oczywisty, hałas, prawda? I hałas. Właśnie fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ten aspekt pojawiał się zawsze w przypadku pompy powietrze-woda, natomiast nie pojawiał się nigdy w przypadku pompy solankowej. Czyli gruntowej. Czyli w przypadku pompy gruntowej. To są maszyny montowane wewnątrz budynku, więc tutaj nie powstaje hałas poza budynkiem, nie musimy martwić się o zachowanie odległości do granicy posesji choćby nawet. Ale powstaje hałas wewnątrz. Przy czym od razu powiem, że hałas generowany przez pompy solankowe dzisiaj to jest hałas poniżej kotła gazowego. Więc... Tak, ale najważniejsze, nie emituje to w granicy działki żadnych dźwięków, ale mam tutaj sygnał od naszej redaktor prowadzącej Anny Będkowskiej, która odpowiada za sprawny przebieg dzisiejszego Forum Pomp Ciepła. Czas goni. Zapraszam do też prezentacji, bo w końcu spotkaliśmy się tutaj, by porozmawiać o pompach ciepła w układach hybrydowych i przygotowałeś studium przypadku. Tak, bardzo dziękuję też za zaproszenie. Rzeczywiście studium przypadku, bo tu nawet było wspomniane wcześniej, że układy dużych mocy pomp ciepła i układy hybrydowe będą nabierały na znaczeniu. W zakresie pomp do zastosowań domowych powiedzmy, że raczej te technologie są dosyć podobne, bo efekt, który chcemy na samym końcu uzyskać, jest podobny i też warunki, w których te pompy ciepła pracują. Natomiast w budynkach komercyjnych, budynkach, gdzie to zapotrzebowanie jest większe, to tutaj mamy do czynienia z bardzo różnorodnością zarówno po stronie dystrybucji ciepła, jak i po stronie źródła, z którego możemy wykorzystać ciepło na nasze potrzeby. I w przypadku pomp ciepła solankowych możemy pracować na źródle ciepła, które ma temperaturę nawet do minus 16 stopni, co umożliwia pracę na wymiennikach powietrznych czy na tak zwanym zbiorniku lodu. A kończymy po drugiej stronie nawet na plus 45 stopniach przy zastosowaniu odpowiednich technologii, co z kolei pozwala na wykorzystanie pompy do pracy na źródle ciepła w postaci jakiegoś ciepła odpadowego, z jakiegoś procesu technologicznego. Z kolei po stronie zasilania mamy temperatury, które powiedzmy są w klasycznym zastosowaniu około 60-70 stopni, a kończymy nawet na 80-90. I to samo jest w przypadku pomp typu powietrze-woda. Tutaj też możemy pracować z bardzo wysokimi temperaturami, jako właśnie tak zwane pompy wysokotemperaturowe. W przypadku pomp ciepła powietrznych zawsze tym źródłem ciepła jest powietrze, więc jej moc i możliwości uzależnione są w danej chwili od warunków zewnętrznych. I jak wiemy, tutaj ta praca jest o tyle skomplikowana, że im chłodniej jest na zewnątrz, tym pompa jest w stanie mniej tego ciepła produkować, a budynek potrzebuje jak na złość więcej. Tego w przypadku pomp ciepła solankowych nie ma. Ale przechodząc powolutku do tych układów hybrydowych, czyli CLU.
Zapytałeś na początek, jak tą hybrydę możemy zdefiniować, więc jest to rzeczywiście zawsze współpraca co najmniej dwóch źródeł ciepła, z czego tym podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła, a współpracuje ona na przykład ze szczytowym źródłem w postaci kotła gazowego, olejowego czy jeszcze innego źródła ciepła. Może być to również sieć. Co nam daje taki układ hybrydowy? Bo czemu, jeżeli rozmawiamy o technologii pomp ciepła, nie pójdziemy całkowicie w pompę ciepła w danym rozwiązaniu, tylko musimy łączyć to z innym źródłem ciepła? No przede wszystkim mając dwa źródła, mam większe bezpieczeństwo eksploatacyjne. To taka pierwsza myśl, która nam do głowy przychodzi. Natomiast rozmawiając o dużych pompach, też muszę wziąć pod uwagę dosyć spore koszty inwestycyjne. I tu, jeżeli mogę zrobić układ hybrydowy, to mogę zastosować nieco mniejszą pompę ciepła, ograniczyć te koszty inwestycyjne i wspomagać się tylko w te największe zapotrzebowanie źródłem szczytowym. I tu dostępne mamy takie dwa układy typowe, gdzie współpraca pompy ciepła jest z drugim źródłem ciepła na zasadzie pracy równoległej, czyli pompa daje do pewnych granic, samodzielnie jest w stanie wytwarzać nam ciepło, po czym po przekroczeniu pewnych temperatur zewnętrznych, gdzie zapotrzebowanie budynku staje się większe, dołącza po prostu drugie źródło ciepła i pracują równolegle. I w takich instalacjach nawet pompa mocowo dobrana do około 60% mocy obliczeniowej potrafi ponad 90% energii w skali roku do takiego budynku zapewnić. W układach alternatywnych troszkę tego ciepła, trochę tej energii w skali roku dostarczamy mniej, ale też eksploatacyjnie to urządzenie pracuje krócej. Więc układy hybrydowe pozwalają nam ograniczyć koszty inwestycyjne przy zachowaniu sporego udziału OZE w dostarczaniu ciepła do budynku, a także chłodu. I no, oczywiście zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne. Kilka takich przykładów, bo chyba najlepiej się na przykładach zawsze poruszać. To jest taki najbardziej typowy układ współpracy pompy ciepła z drugim źródłem ciepła w postaci kotła gazowego. To jest duża inwestycja, gdzie jest 5 pomp ciepła o łącznej mocy ponad 1,2 MW, które współpracują z 2 MW kotłami gazowymi. I tutaj, co ciekawe, pompy pracują na potrzeby grzania i chłodu i zarówno po stronie grzania, jak i chłodu mają szczytowe źródła ciepła. Kotły stanowią szczyt dla ogrzewania, natomiast chillery tutaj wspomagają pracę pomp ciepła na chłodzenie. Jest to dosyć typowe rozwiązanie. Kolejne, gdzie... Dlaczego to konkretnie przygotowałem? Bo jeszcze nie pokazałem przykładu z pompą solankową, ale jest to przykład współpracy pompy ciepła z siecią, gdzie no, pracujemy na bardzo wysokim parametrze, bo tutaj rozmawiamy o temperaturze na zasilaniu 80 stopni. Tu zasilamy osiedle z sieci, które oddalone jest o 3 km i ten ciepłociąg prowadzony jest na powietrzu zewnętrznym, więc generuje spore straty i w tym okresie letnim chcieliśmy się całkowicie odciąć od sieci i na potrzeby przygotowania ciepłej wody w pobliżu osiedla zainstalowano pompy ciepła, które autonomicznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody pracują bez udziału sieci, a w okresie oczywiście przejściowym letnim tutaj już mamy tradycyjne ogrzewanie sieciowe. Jako naturalne uzupełnienie instalacji z pompą ciepła jest zazwyczaj instalacja fotowoltaiczna. Tu, ponieważ mamy do czynienia z gigantycznym konsumentem energii, to praktycznie autokonsumpcja wynosi 100%, mimo że instalacja PV jest całkiem spora. I pierwszy z przykładów, gdzie mamy już pompę solankową, dosyć nietypowo, dlatego że ta pompa solankowa współpracuje z pompą ciepła typu powietrze-woda. Taki układ jest dość rzadko stosowany, kiedy no, najlepszym przykładem są inwestycje, gdzie no, nie jesteśmy w stanie technologicznie wykonać na tyle dużego dolnego źródła ciepła dla pompy solankowej, jak to jest właśnie tutaj i musieliśmy się wspomóc pompą powietrzną, tak żeby ten udział w OZE był wystarczająco duży. No i szczytowe źródło ciepła zapewniają nam kotłownie gazowe.
Bardzo ciekawą inwestycją, chyba jedną z moich ulubionych, jest budynek wodociągów w Wrocławiu, gdzie zastosowano pompy typu solanka-woda. W układzie czy w rozwiązaniu jako woda-woda są to pompy ciepła, które bazują na tak zwanej grubej rurze. Tutaj jest rura, którą jest tłoczona woda dla stacji uzdatniania, która potem jest pompowana do sieci wodociągów i dostarczana do mieszkańców. I tutaj ta gruba rura jest źródłem ciepła dla pomp ciepła. Są tutaj 4 pompy, które w katalogu mają 180 kW każda, ale pracując na źródle ciepła o tak wysokiej temperaturze, jakim jest woda wodociągowa, to tutaj osiągamy ponad 850 kW. Co ciekawe, z tej rury, mimo że wyciągamy spore ilości ciepła, to spadek temperatury wody tłoczonej przez ten rurociąg jest na poziomie poniżej 0,5 stopnia, tam jest 0,2 do 0,3 stopnia, więc znikomy, a jesteśmy w stanie bardzo dużą efektywnością produkować ciepło. Szczytem tutaj jest sieć, to jest centrum miasta, więc jakby naturalnym tym szczytowym źródłem ciepła jest tutaj ciepło sieciowe. I na koniec inwestycja, która prezentuje budynek nowy i jest to coś, co warto podkreślić, dlatego że tutaj zmieniono układ pierwotnie projektowany, gdzie już była zaprojektowana kotłownia gazowo-olejowa, tu musiał być układ dwumedialny, dlatego że jest to szpital. I na potrzeby grzania ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody, a na potrzeby chłodu do wytwarzania wody lodowej tutaj był oczywiście chiller zaprojektowany o mocy około 400 kW. I to, co ciekawe, zdecydowano się właśnie na przeprojektowanie tego układu pierwotnego, żeby zwiększyć udział, żeby się pojawiło w ogóle OZE tutaj i zwiększyć udział zielonej energii w produkcji ciepła oraz chłodu. Chiller, jak wiemy, to jest układ, w którym całe produkowane ciepło jest tracone, więc trzeba to było przeprojektować. I tutaj na potrzeby ogrzewania budynku zastosowano w dalszym ciągu kotłownię gazowo-olejową, ale jako szczytowe źródło ciepła, a podstawowym źródłem ciepła stały się pompy ciepła o łącznej mocy 720 kW z pionowym źródłem ciepła, z gruntowym pionowym źródłem ciepła. Tam taka ciekawostka, blisko 16 km sumarycznie równolegle od wiertów jest zainstalowane. Ciepło produkowane z pomp ciepła i szczytowo z kotłów wykorzystywane jest jako ciepło technologiczne, centralne oraz przygotowanie ciepłej wody. I tutaj się zaczyna dopiero ta ciekawostka. Źródło ciepła 16 km stanowi kapitalne źródło chłodu też. I tutaj te 16 km wykorzystywane jest do realizacji tak zwanego naturalnego chłodzenia dla wytwarzania wody lodowej, a jeżeli to źródło jest niewystarczające, czy te temperatury nie pozwalają na osiągnięcie parametrów, które są wymagane dla instalacji wody lodowej, to układ włącza tak zwane aktywne chłodzenie, czyli pompy ciepła wtedy traktują obieg wody lodowej jako źródło ciepła, skutecznie go ochładzając, a wytwarzane ciepło jest wtedy wykorzystywane do ciepła technologicznego, centralnego i ciepłej wody. No nadmiar, który trzeba tutaj wziąć pod uwagę, wtedy idzie do dry coolerów i niestety jest wtedy wyrzucany na zewnątrz, ale efektywnie ten układ pracuje dużo lepiej niż ten projektowany pierwotnie. Ciekawym też uzupełnieniem jest instalacja termiczna solarna. Poza instalacją fotowoltaiczną także instalacja termiczna solarna, która wspomaga oczywiście przygotowanie ciepłej wody w sposób taki naturalny, to jest jej środowisko, ale też oczywiście ciepło wykorzystywane jest i do regeneracji dolnego źródła ciepła, i do też wytwarzania i wspomagania ciepła dla tego procesu technologicznego i dla centralnego ogrzewania. Wydaje się ten schemat blokowy, który był pokazany nam mega skomplikowany, natomiast w rzeczywistości bazujemy na schemacie hydraulicznym, który stosowany jest także w instalacjach mniejszej mocy.
bo praktycznie każda pompa solankowa dzisiaj jest w stanie pracować z chłodzeniem aktywnym, z wykorzystaniem właśnie obiegu chłodzonego jako źródło ciepła i produkowane ciepło można potem wykorzystać do magazynowania i przygotowania choćby ciepłej wody użytkowej z dużą efektywnością. To niesamowite, że tak udało się taki duży udział OZE i ciepła odpadowego wykorzystać w szpitalu, tym bardziej, że szpitale to są szczególne obiekty, które wymagają bezpieczeństwa energetycznego i rzeczywiście jest to znaczna trudność, żeby taki układ utworzyć. No, to masz rację, tak? No, choćby przykładem jest zawsze kotłownia. Prosty układ kotłowni zawsze musi być z co najmniej 2 paliwami, tak zwany układ dwumedialny, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo w dostawie ciepła czy w dostawie energii. Tutaj mamy do dyspozycji kilka, bo poza kotłownią dwumedialną są też pompy solankowe, jest układ chłodzenia. No, rzeczywiście połączenie wielu technologii, ale udział w tej instalacji OZE i ciepła odpadowego sięga ponad 70%, więc zaledwie 30% dostarczamy w tradycyjny sposób. Widzę, że przygotowałeś jakiś przykład, tak? Nie, to jest już ostatni przykład, Grzegorzu. Tu na koniec tylko ładne zdjęcia z tej inwestycji, bo warto pokazać, że inwestycja, która zawiera cały ten szereg różnych technologii, potrafi być w sposób czysty i ładny w pomieszczeniu kotłowni zaprojektowana i umieszczona, bo tu na jednej powierzchni, w jednym pomieszczeniu zmieszczono zarówno kotły kondensacyjne i te tradycyjne, jak i właśnie pompy ciepła solankowe z układem aktywnego chłodzenia. A ja zachęcam też naszych widzów, tych, którzy są na naszym forum Pomp Ciepła, tych widzów, którzy się zarejestrowali na premierę naszego forum Pomp Ciepła do zadawania pytań na czacie. Tutaj nasz partner, mam nadzieję, że będzie brał udział żywy w dyskusji. Dziękuję bardzo. Dawid Pantera, firma Wisman, również partner naszego wydarzenia. Dziękuję. Dziękuję, Grzegorz. Ewolucja w biznesie, rewolucja w technologii. Instalujesz pompy ciepła i szukasz producenta, który oferuje wysoką jakość urządzeń za rozsądną cenę? Idealnie trafiłeś. Wchodząc w branżę heating, mamy jasno określony kierunek. Zaczynamy od pomp ciepła o mocy 8, 12 i 16 kW bez zasobnika, a także w wersji kompakt z wbudowanym zasobnikiem. Ale to dopiero początek. Więcej na www.korab.pl. Autoadaptacja i autodiagnostyka, rozwiązania przyszłości dla pomp ciepła. Z nami jest dr Marcin Bugaj, partner dzisiejszego odcinka, partner jako firma Korab, główny projektant pomp ciepła. Zgadza się, dzień dobry. Tak, proszę Państwa, bo chcielibyśmy też, Państwo może czytaliście o tym w mediach, ale tu mamy spotkanie mocno w medium branżowym i branża się cała spotyka. Proszę Państwa, mamy nowego gracza, polski producent pomp ciepła Korab. Jakbym prosił kilka słów na ten temat. Zgadza się. Firma Korab wchodzi na rynek pomp ciepła, widzi w tym swoją szansę i chce powtórzyć tutaj sukcesy, które osiągnęła na rynku związanym z fotowoltaiką, magazynowaniem energii. I tak, jest to polska produkcja. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, to zlokalizowana na północ w Bartoszycach. Jeżeli chodzi o też drugi profil, czyli zasobniki, zbiorniki generalnie, to jest ona zlokalizowana w Gliwicach, czyli całkiem blisko nas. I widząc plany, jakie są tutaj sformułowane przez Unię Europejską, to co się dzieje na polskim rynku, właśnie odpowiadamy na te potrzeby, ale także na potrzeby ciepłownictwa, które w moim odczuciu w niedługiej perspektywie będą bardzo mocno się rozwijały. Jeżeli chodzi o produkty, to są to, ja może wprowadzę nowe pojęcie, pompy ciepła ciecz. O, znaczy, tego jeszcze nie używam. Tak, ponieważ mamy woda. No woda. Tak. Więc w tym momencie są to produkty z tej grupy
w pierwszej linii 8, 12, 16 kW. Czyli rozwiązania takie domowe, tak? Tak, celowane do budynków jednorodzinnych, do odbiorców klientów indywidualnych. Są to pompy o regulacji w zakresie od 15 do 100% wydajności, wykonane w technologii tak zwanej plug and heat, co znaczy w pompie ciepła, poza częścią chłodniczą, mamy zintegrowane rozwiązania, czy też elementy, które wchodzą zazwyczaj w skład instalacji hydraulicznej maszynowni. Czy taką wieżę hydrauliczną możemy powiedzieć? Możemy tak to określić, różne są na to nazwy, na przykład all-in-one również. To znaczy mamy tutaj naczynia przeponowe, pompki, zawory bezpieczeństwa, zawory przyłączające i tym podobne. Wszystko ma na celu skrócenie czasu montażu, zminimalizowanie liczby miejsc, w którym można popełnić błąd, ale także skrócenie czasu zastanawiania się nad tym, jaka powinna być architektura instalacji. Druga linia produktowa są to pompy ciepła typu kompakt, czyli z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Tutaj mamy technologię warstwowego magazynowania ciepłej wody użytkowej, czyli wykorzystujemy pośredni wymiennik. Nie mamy wężownicy w zasobniku. Jeżeli chodzi o same zasobniki, jak już wspomniałem, produkowane w Gliwicach przez firmę Korab, są to zarówno bufory od 60 do 200 litrów pojemności, jak i zasobniki ciepłej wody 200 i 300 litrów z wężownicami dedykowanymi do pomp ciepła. Wszystkie te produkty są wykonane ze stali nierdzewnej. Mam takie jeszcze pytanie o samą linię pomp ciepła. Czy ta linia pomp ciepła, wspominaliśmy o tych mocach domowych, czy ona będzie rozwijana? Tutaj w przyszłości będziemy wchodzić prawdopodobnie też w inne czynniki. Teraz mamy 454B, a jeżeli chodzi o moce, to w bardzo krótkim okresie czasowym, już prace trwają, będzie kolejna linia, tylko bardziej komercyjnych pomp ciepła. 40, 60 i 80 kW o analogicznych możliwościach, jeżeli chodzi o regulację i funkcjonalności, czyli przeznaczone dla budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych, komercyjnych, zgadza się. A jeżeli chodzi o pompy ciepła, to tutaj będzie na pewno produkt dostosowany do nowego budownictwa, czyli o mocy zmniejszonej, ilości czynnika też, który w nim pracuje, zmniejszonym, dostosowany do nowych regulacji, czy też wyprzedzających najbliższe daty. Czyli mamy takie układy już długoterminowe. Dokładnie, tak. I tutaj chciałbym jeszcze odnieść się troszeczkę może do poprzednich informacji, które padały tutaj podczas naszego forum. Jeżeli chodzi o chociażby te strefy noc, cień, czy też jeszcze weekendowa i magazynowanie ciepła w strukturze budynku, to chciałbym zauważyć, że w przypadku gruntowych, solankowych, ciecz, pomp ciepła, tutaj zaletą pompy ciepła i wykorzystaniem na przykład właśnie taryfy nocnej jest to, że gruntowej pompy ciepła, że ona nie jest zależna od temperatury zewnętrznej, tak wprost, jej wydajność, jak powietrzna. Więc kiedy jest najzimniej, nad ranem, w nocy, wtedy kiedy nie świeci i też wtedy kiedy ten prąd jest, ma właśnie w drugiej strefie niższą wartość, niższy jest koszt tego ogrzewania. Więc tutaj to też jest ta przewaga pompy ciepła. Ten czynnik zewnętrzny, temperaturowy już nas nie dotyczy. Ja to przerabiam, jestem posiadaczem pompy ciepła powietrznej i cały czas mam rzeczywiście dylematy. Jak wiem, że nad ranem będzie -4, a już po południu będzie +10. Już mam dylematy i już próbuję nawet ręcznie coś sterować pracą tego urządzenia. Tutaj trafiamy w takie zagadnienie, które pokazuje, dlaczego autoadaptacja i autodiagnostyka, bo to będą dosyć szerokie pojęcia, ale generalnie nam przyświeca taka idea, że... Właśnie byśmy mogli rozdzielić te pojęcia na początek, bo na sam początek byśmy spróbowali je zdefiniować, bo usłyszeliśmy autoadaptacja, autodiagnostyka. Czym są? To są dwa pojęcia, które są elementem większego systemu i pozwolą nam opisać generalnie ideę, która nam przyświeca przy projektowaniu pomp ciepła jako produktu. Jeżeli chodzi o autoadaptację, jest to zestaw algorytmów w systemie, ale też zbiór elementów hardware'owych, to znaczy konstrukcji pompy ciepła i systemu dookoła, rozwiązań technologicznych, który pozwala na dostosowanie pompy ciepła, jej pracy do panujących warunków w danym budynku. Może w prostym ujęciu w taki sposób, żeby nawet klient czy też instalator o tym nie wiedział, że taka autoadaptacja miała miejsce, ponieważ komfort jest zachowany, ekonomika tego rozwiązania jest osiągnięta, to znaczy w sensie zoptymalizowana, czyli pompa ciepła sama w tle dokonuje
zmian parametrów, nastaw, które w dniu dzisiejszym na przykład wykonuje albo klient przez telefon z instalatorem, albo instalator i dzieje się to automatycznie. To jest autoadaptacja. A jeżeli chodzi o autodiagnostykę, to pojęcie dotyczy w dużej mierze kwestii związanych z przewidywaniem różnego rodzaju awarii, konieczności wykonania czynności serwisowych, czy też dokonania optymalizacji parametrów, które już są poza możliwościami samej pompy ciepła, ponieważ to są na przykład fizyczna optymalizacja instalacji jest konieczna do wykonania. Być może to jest troszeczkę niejasne w tym momencie, ale zaraz próbujemy to układać. Tak. Ale brzmi to jak rozwiązania inteligentne. Nawet brzmi to troszeczkę brzmi sztuczną inteligencją momentami. A czy w którymś momencie, tak, na pewno się to oprze o takie rozwiązania, ale na dzień dzisiejszy wiele z tych rzeczy jest możliwe do zrobienia w obrębie samego sterownika pompy ciepła. Ta inteligencja, o której rozmawiamy, która najczęściej jest po prostu przelaną wiedzą, doświadczeniem zawartą w algorytmach wpisanych w oprogramowanie pompy ciepła. Tak samo jeżeli mówimy o budynkach inteligentnych. Tak rzeczywiście w przyszłości wręcz bez tej sztucznej inteligencji nie będziemy mogli tego osiągnąć. Ja przepraszam, tylko tak mi się kojarzy, bo czyli rozumiem, że, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że pewne rzeczy inwestor ustawia, zazwyczaj to jest instalator, ale oni posługują się jednak przy tych ustawieniach, szczególnie instalator, jakimś schematem myślenia. Też algorytmem, bo w końcu według czegoś to robimy. Na przykład ustawiamy krzywą grzewczą, reagujemy. Przy ustawieniach pompy ciepła reagujemy coś na dłuższy okres czasu, a mnie zawsze boli w pompach ciepła, że nie mogę się szybko dostosować do tego, co się dzieje, co się zmienia na zewnątrz, prawda? Wiem, że mamy krzywą grzewczą, ale właśnie zawsze czułem, że jest to za mało. Ponieważ pompa reaguje na to, co zaistniało, a nie przewiduje, co się dopiero stanie. Zgadzam się. Znaczy, tu trafiamy trochę do idei, może to jest dobry moment, żebym o niej powiedział, jaka przyświeca. Generalnie kiedyś mówiłem, że pompa ciepła powinna być produktem, urządzeniem zainstaluj i zapomnij. Później wprowadziłem troszeczkę modyfikację, zainstaluj, pobaw się przez 2 tygodnie na aplikacji i zapomnij, ewentualnie pochwal się przy świętach. Ostatnio, ze względu na szklane fronty naszych pomp ciepłanowych, ukułem takie sformułowanie zainstaluj i podziwiaj, że brzmi to dosyć pysznie, jednakże polecam spojrzeć, jak one wyglądają, jeżeli chodzi o front. I generalnie chodzi o to, że pompa ciepła w naszym rozumieniu, ze względu na te potrzeby rynkowe, które są, czyli na przykład brak instalatorów, konieczność zwiększenia tempa instalacji, co rodzi ryzyko zwiększenia popełnianych błędów, już nie mówimy o złych doborach, ale też nawet przy samym wykonaniu instalacji. Wszystko, co składa się na taką ideę, że powinniśmy dostarczyć na rynek produkt, który dla instalatora będzie, powiedzmy, pracownikiem, który pracuje u klienta, który jest pracownikiem samodzielnym, sam podejmuje słuszne decyzje, zmienia te nastawy, o których tutaj wspominaliśmy, tak, że nawet klient o tym nie wie, bo cały czas ma komfort. On ma właśnie zainstaluj i zapomnij, cieszy się niskimi rachunkami i komfortem cieplnym, a z kolei instalator ma narzędzie do pracy, które wie, że nie musi się nim za bardzo opiekować, ponieważ ono sam dokonuje tych zmian, jest mniej kontaktów z klientem, więc praca jest bardziej komfortowa, można obsłużyć więcej klientów, a też z innej strony on wie, że to urządzenie, i tu mówimy o tych predykcjach, poinformuje go z wyprzedzeniem, że jest problem, którego ona nie jest w stanie sama rozwiązać, na przykład wyczyścić filtry. Mówimy o tej części autodiagnostyki. Tak, autodiagnostyki, ale generalnie mówiąc o całej idei, w tych 2 wpisujących się pojęciach, one właśnie pozwolą to wykonać, tak, do tego dążyć. Więc pompa ciepła, chociażby o tej krzywej grzewczej, o której mówiliśmy, krzywa grzewcza ma tę wadę, że nie wie, czy wieje, czy świeci, czy czujnik jest dobrze zainstalowany, jaka jest wilgotność powietrza i stąd rodzą się problemy, błędy ustawień. Tak? I tutaj zgadzam się, że instalator powinien dokonać tych ustawień, ale patrząc na cały asortyment pomp ciepła, jaki jest dostępny na rynku, nawet znam instalatorów, którzy wręcz, jakby to powiedzieć, tłumaczą instalatorom, jak w pierwszym roku mają się nauczyć pompy ciepła. Tak, przepraszam, użytkownikom, jak mają się nauczyć tej pompy ciepła i co tam klikać, żeby oni, instalatorzy, mieli spokój, a tamci mieli komfort. I generalnie te sytuacje rodzą potrzebę, tak jak mówię, niepotrzebnej komunikacji, zajętości czasu, zmniejszają możliwości instalacyjne instalatorów, rodzą też niepotrzebne emocje i to powinna robić
właśnie może nie sztuczna inteligencja na razie, ale inteligencja, która jest zawarta w pompie. Tak, To może. i to jest ciekawa sprawa, bo do tej pory spotkaliśmy się takim głównie podejściem do rozwoju produktu pomp ciepła. Mam nadzieję, że jeszcze kolegów z AGH o to dopytam w kolejnej części naszego forum, ale w pewnym momencie dochodzimy do może barier takich technicznych. Mamy jakieś sprawności urządzeń, mamy sprawność układu, sprężarki i tak dalej, ale jest takie powiedzenie, może nie do końca pasujące, deus ex machina, duch w maszynie. I kiedyś rozmawiałem z ludźmi z Izby Teleinformatycznej i powiedzieli, że algorytmy to jest coś, co jest finalne. To jest coś, gdzie jeszcze możemy tą efektywność urządzenia rozwinąć. Czyli rozumiem, że planując pompy ciepła, postawiliście bardzo mocny nacisk na algorytmy, tak? Na to właśnie, przez to rozumiem tą autoadaptację. Zgadza się. I tutaj widać, że też autoadaptacja, autodiagnostyka, czyli też widać, jaki ważny jest internet dla tego wszystkiego, komunikacja. Zgadza się. Tutaj, jeżeli chodzi o te własności pomp ciepła w sensie układu chłodniczego, tutaj zgodzę się całkowicie. No, mamy 5 pomp, załóżmy, i każda różni się o 0,1 na współczynniku COP, czy tutaj sezonowym współczynniku wydajności. Co właściwie przy złej konfiguracji tej pompy ciepła przez instalatora już prowadzi do tego, że my tej różnicy nie zauważymy. Ona w rzeczywistości zainstalowana w tym budynku przez takiego instalatora z takimi błędami, bądź przez innego lepiej, gorzej, możemy te wszystkie rzeczy, które są do porównania w laboratorium, łatwo stracić. I tego właśnie chcielibyśmy uniknąć przez tą autoadaptację i autodiagnostykę. Tutaj, jeżeli chodzi o te algorytmy, zanim przejdę do internetu, chciałem podkreślić jedną rzecz. Nasze pompy ciepła są powered by Danfoss, co znaczy mamy możliwość wpisania tego na właśnie front naszej pompy ciepła, dlatego że wraz z tą duńską firmą rozwijamy te produkty i mamy to szczęście, że możemy razem z nimi także rozwijać nasze pomysły, jeżeli chodzi o te algorytmy i korzystamy także z ich wiedzy. Oczywiście korzystamy praktycznie ze wszystkich, jakich możemy podzespołów w naszych pompach ciepła. Jeżeli chodzi o internet, który w naszym przypadku komunikacja z internetem jest w standardzie, bo jest potrzebna wszystkim, jest czymś naturalnym w dzisiejszych czasach, to jest właśnie ten most, który pozwala nam na wprowadzenie tych wszystkich mechanizmów. Bo jeżeli chodzi o autoadaptację, i tutaj mamy kwestię sterowania sprężarką optymalną, regulacji zaworu, zarówno ze względu na przegrzanie nie tylko czynników pary, tylko także oleju, czy też pracy w kopercie, ale także mamy sterowanie od strony instalacji klienta, instalacji hydraulicznej i rozbioru energii. To tutaj pewne rzeczy są już na rynku, są wprowadzone i one działają, różnie są odbierane. I te proste mechanizmy można prowadzić właśnie w samym sterowniku. Jednakże jeżeli chcemy dojść do autoadaptacji pompy, która pracuje w systemie, oraz autodiagnostyki, czyli coś, co jest wyprzedzające, to musimy znać warunki w pozostałych elementach tego systemu, czyli na przykład co robi fotowoltaika, w jakim stanie jest magazyn. Czyli musimy duży strumień danych dać i potrzebujemy strumień danych, komunikację, protokoły i czujniki, prawda? Zgadza się. I to wszystko zintegrowane może zostać przesłane właśnie do sieci internet i w ten sposób w rozwiązaniach chmurowych może zostać poddane obróbce, analizie i odpowiednie algorytmy w przyszłości ze względu na big data, także jakby na liczbę tych danych, powiedzmy, że to będzie sztuczna inteligencja. Dzięki nim możemy wyciągnąć informacje na temat tego, czy w danej pompie na przykład mamy ubytek czynnika chłodniczego, który jest właściwie, czyli to jest wręcz podejrzenie, że tak jest, ponieważ jest to praktycznie niepomierzalne przez diagnostykę urządzenia. O, to jest ciekawe, czyli co? Czyli może być taka sytuacja, że czujnik budowany, ten jakby to powiedzieć, ten ubytek tego czujnika jest tak mały, że czujnik z pompy ciepła mi na to nie wskaże, ale możemy przez analizę danych to wskazać. Pamiętam, kiedyś widziałem rozwiązania, już nie chcę podawać firmy, bardzo dużej, nie waszej konkurencji, ale właśnie byłem zaskoczony, jak duże koncerny
takie informatyczne pracują nad tym, żeby przewidywać awarie. Jak to jest możliwe? I okazuje się, że można na przykład przewidzieć przez algorytmy awarię i nawet, nie wiem, czy przy elektrowniach wiatrowych, czy fotowoltaice. I to właśnie mnie zafascynowało, że aż to jest takie, wydaje mi się, niemożliwe. A okazuje się, że przez tą analizę możemy pewne symptomy wychwycić, których czujnik, sterownik nam by nie pokazał. Zgadza się, dokładnie o tym rozmawiamy. Ja być może nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest nasze know-how, jednakże jest taka możliwość. Ze swojego doświadczenia wiem, że to jest możliwe, ponieważ już to zrealizowałem. I są już parametry, które możemy obserwować w pumpach ciepła i doświadczona osoba, nazwijmy tą osobę chłodnikiem, będzie w stanie na podstawie historii, zapisu, porównywania na przykład tych samych procesów, na przykład z wygrzania ciepłej wody użytkowej, stwierdzić, jaka jest tendencja w danej konstrukcji, co tutaj się dzieje, albo nawet ocenić instalację, co jest po parametrach, można naprawdę po trendach, można wszystko zrobić, powiedzieć, nie wiedząc, gdzie ta pompa stoi, czy tam jest ogrzewanie budynkowe, jakie są przepływy, w sensie jakościowo to określić. I właśnie te dane dają tę możliwość, tylko wymagają dużej liczby obliczeń, dużej liczby porównań. Jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że instalator, czy tam firma instalacyjna w ciągu roku, załóżmy 100 pomp montuje, z każdej z tych pomp jest do uzyskania powiedzmy 100 parametrów, tak? I te pompy pracują przez 10 lat. I te pompy wysyłają informacje z częstotliwością o tych 100 parametrach. Różną, bo to może być mniej niż minuta, ale powiedzmy, że minuta. Tak, powiedzmy, że ta rozdzielczość minutowa to już by nam nie wystarczyła. To już w tym momencie mamy takie serwery potrzebne dla takiej firmy chociażby instalacyjnej, które są poza zasięgiem finansowym. Więc producent, my jako producent wychodzimy z taką możliwością, dajemy takie narzędzie i dajemy taką usługę, tak, która jest wbudowana jakby w samą pompę ciepła. To są wyzwania przyszłości, ponieważ te liczby, które padają, bo ile tych pomp ciepła ma być zainstalowanych, jak one mają pracować. Pamiętajmy, że pompa ciepła jest elementem, narzędziem, moim zdaniem, systemu całego. Tutaj oczywiście pozostają pytania o paliwa, skąd wziąć, skąd też wziąć energię elektryczną, ale ich skala, liczba, jaka jest przewidywana, nie będziemy mieli możliwości, żeby instalatorzy podołali, czy nie będziemy mieli takiej liczby instalatorów, żebyśmy podołali z tymi planami, które mamy przed sobą. Dlatego też potrzebujemy narzędzia rozwiązania produktu, który jak najwięcej elementów będzie w stanie zrobić we własnym zakresie, tak to określę, z punktu widzenia chociażby instalatora. Będzie dla instalatora, tak mówię, takim pracownikiem dobrym, który rzadko kiedy dzwoni, ale jak już zadzwoni, to z wyprzedzeniem i pozwoli na przykład ugasić pożar na tej zasadzie. Przenośnie oczywiście. Jasne, mam nadzieję, że porozmawiamy więcej o tych systemach. Właśnie autoadaptacja jest bardzo ciekawe, wykorzystania właśnie może nie sztucznej, ale tej inteligencji algorytmów i tej wielkiej ilości danych podczas trendów energetycznych, które odbędą się, proszę Państwa, w Krakowie w listopadzie, także też również zapraszamy. Mam nadzieję, że tutaj spotkamy się i na temat porozmawiamy. Ja mogę powiedzieć, cieszę się bardzo, że do grona polskich producentów dołączył Korab. Z Korabem miałem wcześniej do czynienia, odwiedzam targi zagraniczne i zawsze mnie to cieszyło, że też Korab jest marką, która dba o polski eksport, bo to nie jest temat dzisiejszego forum pomp ciepła, ale konstrukcje fotowoltaiczne, agrofotowoltaika, która się rozwija. Widziałem na przykład na targach w Monachium wasze stoisko, widziałem klientów waszych zagranicznych, tak się przekonałem właśnie na tych wielkich targach Intersolar w Niemczech, że polski przemysł też może odpowiadać za eksport, ale cieszy mnie bardzo, że też projektujecie urządzenia, nie tylko skupiając się właśnie na samym sprzęcie, to jest bardzo ważne oczywiście, ale też idziecie krok dalej i to mnie już mocno zaskakuje, bo same algorytmy to jest jedno, ale takie świadczenie usługi poszerzonej dla instalatora to jest drugie, bo z tym na polskim rynku jeszcze się nie spotkałem. Znaczy, miejmy świadomość, że razem musimy przejść przez transformację energetyczną, która wymaga do przeprowadzenia wielu czynności, inwestycji trudnych. Poziom wiedzy na temat pomp ciepła w Polsce, dzięki Wam oczywiście rośnie, ale patrząc nawet i na środowiska ciepłownicze,
No brakuje tam kompetencji. Nie dalej jak wczoraj miałem 2-godzinną rozmowę na ten temat i z prośbą o oddelegowanie studentów moich, jeżeli chodzi o taką wiedzę. Więc jest taka potrzeba na rynku i żeby to zrobić w tym tempie, jak już wspominałem, potrzebujemy właśnie takich rozwiązań, które integrują w sobie, a z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć, są takie możliwości, internet daje nam takie możliwości, rozwiązania chmurowe dają nam takie możliwości. Dlaczego tego w ten sposób nie zrobić? Dlaczego nie wejść do naszych core partnerów z produktem, który jest dla nich rzeczywiście partnerem, tak? Który pozwala im zainstalować więcej z mniejszym ryzykiem, że to urządzenie na przykład będzie powodowało, ja to nazywam interakcjami z klientami, tak? Negatywnymi, czyli będzie takim urządzeniem, do którego trzeba będzie wracać, coś poprawiać. Raczej powinno dać pewność i narzędzia łatwe, intuicyjne, które pozwolą wejść w tą skalę. Szybko wejść w skalę i popełnić jak najmniejszą liczbę błędów instalacyjnych, po to też chociażby, żeby nie psuć rynku czy opinii o samych pompach ciepła. I tego się trzymajmy. Proszę Państwa, z nami pan dr Marcin Bugaj, główny projektant pomp ciepła Corap, spółka akcyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Teraz przechodzimy do tematu wyłącznie o gruntowych pompach ciepła. Z nami jest Jarosław Ozimek. Witam serdecznie. Firma DPS Odwierty dla pomp ciepła, spółka ZOO. Tak jest. Chciałem przypomnieć też, że jesteś, nie tobie, ale naszym widzom, że jesteś również członkiem zarządu Portu PC, Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, czy jak najbardziej mocno w pompach ciepła siedzieć, a podejrzewam, że w odwiertach, czy lepiej powiedzieć dolnych źródłach dla pomp ciepła chyba długo. No tak, spółka rozpoczęła działalność w 2006 roku, to już kawał czasu minęło. Bardzo mi się podoba ta data, bo Globenergia była założona w 2006 roku. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że jesteśmy powiązani. Musimy wspólny tort przygotować. Zajmujemy się tym od 2006 roku i muszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście od ostatnich kilku lat ruchy rozwojowe na rynku są bardzo widoczne. Patrząc na sprzedaż w Polsce, która jest, wydaje się, takim wzrostem organicznym, typu 20-30% rocznie, wzrost z 5 000 na 7 000. Wcześniejsze wzrosty były dużo mniejsze, ale to są tylko dane ilościowe, bo jednak moc pomp ciepła rośnie. Zastosowanie gruntowych pomp ciepła, oprócz oczywiście domów i jednorodzinnych i obiektów o niskim zapotrzebowaniu na ciepło, jednak doskonale się sprawdza w dużych obiektach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło, zarówno w szpitalach, przemyśle, w domach wielorodzinnych. Właśnie. Ubiegłeś troszeczkę mnie, bo chciałem zapytać właściwie, jaki jest rynek docelowy pomp ciepła. Tu widziałem w wcześniejszych prezentacjach, dużo mówiliśmy o tych rozwiązaniach komercyjnych, czyli już wiemy, że właśnie te wielkopowierzchniowe, ale co z domami? Czy mamy jakąś taką granicę, z której oczywiście wszędzie możemy gruntowe pompy ciepła stosować, ale mówię o dzisiejszej rzeczywistości rynkowej, których tak już domyślnie tylko gruntowa pompa ciepła jest brana pod uwagę, wyłącznie. Znaczy nigdy nie ma takiej granicy, że absolutnie tylko i wyłącznie ja gruntowa wiem, tylko pompa mi chodzi ciepła. o to, że wtedy, kiedy ta gruntowa już dominuje. Myślę, że tutaj rozmawiamy o obiektach o zapotrzebowaniu powyżej 20, 30 czy 50 kW. To są dosyć duże już obiekty, to nie są domy jednorodzinne. Natomiast muszę przyznać, że w domach jednorodzinnych, przy wykorzystaniu także chłodu, przy obliczeniu na 15-20 lat do przodu, pompy gruntowe bronią się także od strony czysto ekonomicznej. Pompy ciepła powietrzne są wspaniałą technologią, świetną, dzięki niej mamy możliwość obniżenia emisji CO2, ale jak każda technologia ma plusy i minusy. W związku z tym warto czasem spojrzeć szerzej na wybór rozwiązania. Jasne, no to rzeczywiście to zawsze mnie to fascynowało. Zresztą moja przygoda z pompami ciepła jeszcze przed 2006 rokiem zaczęła się właśnie od gruntowych pomp ciepła. Też tam się spotkaliśmy z naszym pierwszym redaktorem naczelnym Jarkiem Kotyzą, późniejszym szefem Centrum Miękkienia AGH. I rzeczywiście te gruntowe pompy ciepła widzieliśmy w wielu miejscach i zawsze mnie to fascynowało, jak nawet widziałem, pierwszy salon samochodowy na Śląsku, który był ogrzany i chłodzony pompą ciepła i to było dla mnie niesamowite, że w sposób pasywny chłodzę, czyli pompa ciepła wyłączoną sprężarkę, ale co jeszcze mi się fantastycznie podobało, że to dolne źródło jeszcze ładuje energię, czyli
to, co muszę robić dla chłodzenia, jeszcze podnoszę, w jakiś sposób magazynuję tą energię w dolnym źródle i patrząc na zmianę budynków dzisiaj, gdzie co nam rośnie, zapotrzebowanie na ciepło czy na chłód dzisiaj właściwie? Myślę, że trzeba patrzeć na to z dwóch stron. Wracając do dolnego źródła, które jest także wypełnia zapotrzebowanie na chłód, to jest XXI wiek. W XX wieku dolne źródło, patrzmy, było głównie odbierane jako wypełniało zapotrzebowanie na ciepło. W momencie, kiedy wypełnia także zapotrzebowanie na chłód, bądź mamy możliwość zrzucenia ciepła w lecie do dolnego źródła, dolne źródło zaczyna być magazynem, odnawialnym magazynem ciepła i chłodu, co umożliwia nam zwiększenie ilości odwiertów, ilości metrów i tak naprawdę lepsze wykorzystanie, bardziej ekonomiczne dolnego źródła. To jest XXI wiek, to jest już przyszłość. Tak, czyli widzimy, że, bo rzeczywiście pamiętam, że wcześniej patrzyliśmy na dolne źródła, co prawda liczyliśmy pomocy chłodniczej, ale patrzyliśmy na te dolne źródła jako właśnie obiekty tylko do ogrzewania, a teraz właśnie magazynowanie, chłodzenie. To jest bardzo ciekawe, ale proszę powiedz mi, bo jesteś wiele lat w rynku, jak to wygląda w Europie, bo tak też może za mało mówimy o gruntowych pompach ciepła, ale wydaje mi się, że też trochę za mało się porównujemy. Pokazywałem na początku naszego forum pomp ciepła, że jesteśmy w Polsce za ostatni rok liderem w sprzedaży pomp ciepła. Co prawda, jak już przeliczymy na gospodarstwa domowe, jesteśmy gdzieś w środku stawki, rośnie, ale jak to wygląda w Europie, z swoich doświadczeń? W Europie wygląda bardzo ciekawie. Myślę, że naprawdę warto na to spojrzeć z punktu widzenia tych przodujących krajów. Spójrzmy na Szwecję. Szwecja jest bardzo dużym graczem na rynku. W Szwecji sprzedaje się w 2021 28 tysięcy pomp ciepła. Można stwierdzić, że to jest około 4 razy więcej niż u nas w 2022 roku. No, ale trzeba wiedzieć, że w Szwecji jest 10,5 miliona ludzi. W Polsce jest prawie 40, więc jakby 16-krotne większe nasycenie pompami ciepła na osobę przy sprzedaży. Tak się wydaje na takim trudnym rynku skandynawskim, zimnym, tak? I wcześniej ktoś mówił, że w Polsce jest za zimno na pompy ciepła, kiedyś słyszałem. W ogóle fotowoltaika się też niby nie opłacała. A tutaj mamy przykład szwedzki. Tak, stare dzieje, stare spojrzenie zweryfikowane przez rynek. Spójrzmy na Holandię. W Holandii jest około 17 milionów ludzi, czyli o połowę mniej niż w Polsce. Sprzedaż jest pomp ciepła ponad 3-krotnie większa niż w Polsce. Tylko trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w Polsce mamy około 312 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, w Holandii 41, z czego 18% to wody śródlądowe, czyli tego terenu mamy 10-krotnie mniej, a sprzedaż jest nasycenie odpowiednio większa. Jakie tam technologie są w Holandii? W Holandii oczywiście z uwagi na to, że jest bardzo dużo wód śródlądowych, powtórzę 18% powierzchni, mają wykorzystanie pompy woda-woda. Z tym, że pompy woda-woda mają swoje problemy. Proszę Państwa, jest woda, tak, którą musimy przepompować, schłodzić w pompie ciepła, tak w skrócie mówiąc przez wymienniki i po prostu w ten sposób mamy chyba najlepsze źródło ciepła. Mamy najlepsze źródło ciepła, ale trzeba mieć świadomość, że studnie poboru i zrzutu wody muszą być odpowiednio nadzorowane. Występują zjawiska kolmatacji, zanieczyszczenia i w Holandii jest podejście w taki sposób, że dolne źródła, że obiekty do 200-250 kW są zasilane odwiertami pionowymi. Obiekty powyżej tej wartości 250 kW raczej już woda. Ponieważ jest to na tyle duże obiekty, na tyle mniejsza kwota do wydania, że już są pieniądze na nadzór tej technologii, na wykonanie dodatkowych studni, poboru i zrzutu. No, tak to wygląda w Holandii. Ale widzisz, taki przykład holenderski, który podałeś, spotkałem się z takim przykładem holenderskim w Polsce, we Wrocławiu, na Odrze. Kiedyś tutaj poprzedni prelegent Dawid Pantera z firmy Wisma zaprosił mnie też na dom na wodzie i też tam byłem zaskoczony, że ten dom na wodzie właśnie miał układ woda-woda i dla siebie to zafascynowało, bo woda, czyli rzeka, cały czas mi tą energię dostarcza, prawda? Przepompowaliśmy to odpowiednią ilość wody. Rzeka, w cudzysłowie ten ekosystem nie odczuł tego drobnego ochłodzenia tej wody i rzeczywiście dostarczyliśmy.
takie rzeczy dzieją się w Polsce, ale rzeczywiście muszę przyznać, że te układy woda-woda dla nas jest to ciekawostka, a chyba też taka trudna realizacyjnie dla instalatorów, bo rzeczywiście na przykład borykamy się konstrukcją wymienników, bo rzeczywiście ta woda może być zmineralizowana, prawda? No i jest też dużo większy narzut aspektu formalnego, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu robót geologicznych, operatu hydrogeologicznego. W końcu nie wiem, czy ta woda, może mnie poprawić, ale woda po schłodzeniu, czy ona jest właściwie zgodnie z prawem ściekiem? Nie wiem. No jest Zgodnie z prawem. Oczywiście to jest dalej czyste. Tak, mamy możliwość zrzutu tego do ziemi, ale jest potrzebny operat hydrogeologiczny i pozwolenie wodnoprawne. Jest jakby dodatkowy narzut formalno-prawny. Natomiast przykład, który podałeś we Wrocławiu, domu na wodzie, no tam nie ma studni. Jest pobór tej wody prawie że spod tego budynku. Jest dużo prostszy pobór i zrzut. Tak, ale też przypomina mi się jeden temat, jak już tam nie będę podawał firmy dzisiaj, ale jak może ktoś z Państwa odwiedzał Centrum chyba Solidarności w Gdańsku i to jest na układach właśnie gruntowych i na układach gruntowych, ale troszeczkę mi się skojarzyło z układem woda-woda, pomimo, że tam są wymienniki, rzeczywiście sądy pionowe mamy, ale tam blisko chyba jest koryto Wisły, są cieki wodne i właśnie tam cały czas do tego układu gruntowego i o tym też czasami za mało mówimy, że układy solankowe, gruntowe z pompą ciepła, to po prostu też te cieki wodne nam dostarczają cały czas energię, prawda? Tak, Gdańsk ma bardzo ciekawą budowę hydrogeologiczną, gdzie woda spływa spod moreny w dół. Mamy dużo wody jeszcze z pradoliny Wisły i to jest bardzo dużo energii, którą można wykorzystać. Obiekty, które są zrealizowane w tych okolicach, mają naprawdę bardzo wysokie zdolności pozysku i zrzutu ciepła. I warto z tego korzystać. Tak czasami na przykład pytają nas inwestorzy, mamy zapytanie do redakcji Globenergia, czy jeżeli, nie wiem, mam wilgotne grunty, czy to źle, czy to dobrze dla pompy ciepła? Na pewno dobrze. Im więcej wody, tym wyższa energia, tym większy współczynnik przewodzenia, tym większa możliwość pozysku i zrzutu ciepła. Natomiast na suchych terenach też jest to technologia, która zdaje egzamin, tylko jest potrzebne troszeczkę więcej tego dolnego źródła. I wracając do dolnego źródła i wracając do rynku światowego, ciekawe informacje ze Szwecji, gdzie średnia głębokość odwiertu w 2021 roku jest około 280 do 295 metrów. Średnia to dość głęboko, bo w tak. Polsce mi się skojarzyło jednak 100 metrów. 100 metrów w Polsce jest zgodnie z warunkami prawa, powyżej 100 metrów należy wykonać dodatkowy plan ruchu, dodatkową dokumentację, która musi być zatwierdzona przez Okręgowy Urząd Górniczy. Dlatego wiele realizacji w Polsce jest wykonywane do 100 metrów. Natomiast w Polsce mamy realizację nawet do 300 metrów. Chociażby hotel Poseidon w Szczecinie, w Miękini są wykonywane są odwierty 300-metrowe. Natomiast tak, jeżeli chodzi o duże obiekty w Polsce, to myślę, że to się plasuje tak między 100 a 200 metrów, 150. Wracając do Szwecji, średnia głębokość odwiertu 280-295 metrów, gdzie duże realizacje komercyjne mają głębokość 420 metrów, a najgłębszy odwiert typowo dla pompy solankowej ma 850 metrów. To już są wartości, które są w naszych geologiach trudne do realizacji, natomiast no, świat idzie w dół. Ciekawy temat, ale tak ekonomicznie możemy się spotkać z tym, że proszę mnie popraw, bo ty jesteś wiertnikiem. Mam wrażenie, że myśląc o inwestycji z pompą ciepła, właśnie z gruntowym wymiennikiem, wolałbym chyba te głębsze odwierty, bo wydaje mi się, że dochodzą koszty, tak? Czyli wolałbym mniej odwiertów, nie wiem, po 100 metrów, po 200, niż bardzo dużo po 30. Absolutnie ma to sens. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na opory przepływu, które po prostu warto policzyć. Nasza wiedza, którą mamy z doświadczenia i akademicka, no, wymaga policzenia oporów przepływu przy dużych obiektach. I przy realizacjach 150-180 metrów standardowe wymienniki ciepła 2 razy Fitch
40 zdają egzamin. Głębiej należy je zmienić. Albo wykorzystując wymienniki FIT45, albo 2U, czyli 4 razy FIT40. Obiekty, dolne źródła, o których mówiłem w Szwecji, 850 metrów, był wykonany na wymiennikach ciepła 2 razy FIT55. Więc trzeba wziąć uwagę, trzeba szczególną uwagę zwrócić na opory przepływu, żeby pompa obiegowa nie musiała być duża. I wydaje mi się też, że te prace przy wykonaniu dolnego źródła są dość złożone, bo to nie jest tak chyba do końca, że tylko przygotujemy odwiert, prawda, wprowadzimy sondę, mam nadzieję, że wypełnienie i to też chyba jest taki jeden element przejścia z XX na XXI wiek. Już nie kończymy na urobku, tylko wypełniamy. Oczywiście, wypełnienie urobkiem jest złe zarówno dla dolnego źródła, jak i dla środowiska. Może przypomnij Państwu krótko, dlaczego powinniśmy wypełniać? Dzisiaj już każdy to robi, ale pamiętam, że to się, po co tą sondę iniekcyjną wprowadzamy? Po wykonaniu odwiertu średnicą 140 mm zapuszczamy w tak wykonany walec wymiennik ciepła. I teraz tą przestrzeń pierścieniową... Wymiennik ciepła, czyli taką ururkę? Taką ururkę. Należy czymś wypełnić. Wypełnienie przestrzeni pierścieniowej ma 2 cele. Pierwszym, głównym, podstawowym celem jest zapewnienie pełnego styku energetycznego wymiennika ciepła z górotworem, a dodatkowo mamy cel czysto ekologiczny. Brak styku horyzontów wodonośnych, czyli nie mieszają się horyzonty wodonośne. Zapewniamy czystość wody dla naszych przyszłych pokoleń. Sama instalacja, właśnie to nie tylko są odwierty, ale też pamiętam, tam są chyba prace też takie poziome, bo musi wejść koparka, musimy jakoś dostać się do rozdzielacza, połączyć to wszystko. Tak, i to jest typowy projekt branży sanitarnej. Branża geologiczna, czyli projekt robót geologicznych zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, to jest wykonanie odwiertów. Następnym etapem jest podłączenie tych odwiertów do węzła ciepła i zapewnienie przepływów. I to już jest branża sanitarna. Projekt sieci podłączenia poziomego, który sprawdza, jakie są opory przepływów, dobiera przekroje, studnie rozdzielaczowe i sposób podłączenia. Branża sanitarna. Znowu pojawia nam się temat podczas forum pomp ciepła takiej multiznajomości wielu systemów i to chyba przez całe forum pomp ciepła przechodzimy, że jednak ta branża nie jest taka łatwa. Czy gdzieś możemy sobie pomóc? Czy są jakieś wytyczne? Czy gdzieś możemy jeszcze wiedzę na to zdobyć? No na szczęście mamy od 2013 roku wytyczne Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dotyczące wykonania dolnych źródeł pomp ciepła, zaktualizowane w 2021 roku. Dodatkowo na Akademii Górniczo-Hutniczej powstał kierunek geotermia podyplomowy, gdzie podczas rocznych studiów można nabyć wiedzę dotyczącą zarówno geotermii niskiej entalpii, czyli tych odwiertów naszych płytkich typu 100, 200, 300 metrów, ale także głębokich w celu ujęcia wód o wysokiej temperaturze. No, muszę z ciekawości zwrócić uwagę, że podczas ostatniej, drugiej edycji na 20 osób, 8 osób było z byłego PGNiG, czyli teraz z koncertu PKN Orlen. To chyba nie przypadek. Proszę na koniec jeszcze powiedzieć taką sprawę, bo odwierty, rzeczywiście jak wspomnieliśmy, to są duże nakłady. Mówiliśmy o dużych mocach, o tych już naprawdę dużych mocach z pompami ciepła dla obiektów komercyjnych. Dużo musimy odwiertów tam wykonać. Pojawia się takie pojęcie test reakcji termicznej. Tak krótko, na czym on polega i czy go warto stosować i kiedy go stosujemy? Test reakcji termicznej powinien zostać wykonany w celu sprawdzenia założeń, które zostały przyjęte w projekcie robót geologicznych dla obiektów powyżej jakiejś wartości zapotrzebowania na ciepło. Zgodnie z wytycznymi Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, które są wykonane na bazie norm VDI, mówi się tutaj o obiektach powyżej 30 kW. W Polsce jest to bardzo często stosowane powyżej 50 kW jako standard. Rozumiem, że to kosztuje, ale na przykład dzięki temu może się okazać, że nie potrzebuje 100 odwiertów, ale na przykład 92, tak? Absolutnie tak się zdarza dla naszego klienta, który miał realizację w Szklarskiej Porębie. Dolne źródło finalnie wyszło tanie o prawie 500 000 złotych po wydaniu raptem 10 000 złotych na test reakcji termicznej.
Będziemy się jeszcze często spotykać. W końcu mam nadzieję, że też z kamerą zawitamy na Wasze inwestycje, ale jeszcze tak na koniec naszych widzów w podsumowaniu, bo może niektórzy, na przykład firmy wykonawcze, niektóre, które nas oglądają, chciały też się zainteresować gruntowymi pompami ciepła. Jakie formalności krótko inwestor powinien spełnić? Czy firma, która za niego to robi, na przykład chcąc wykonać, załóżmy, nie, 3 odwierty 100 metrów koło domu chciałbym wykonać. Czy musi mieć pozwolenie, zgłoszenie i jakie? Wykonywanie odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi jest zgodnie z prawem geologicznym i górniczym robotą geologiczną. I wykonywanie ujęć ciepła ziemi powyżej 30 metrów wymaga wykonania projektu robót geologicznych. Jest to prosty relatywnie dokument, który wykonują geolodzy z odpowiednimi uprawnieniami, który składa się do starostwa na zgłoszenie. Jest to koszt rzędu 1000–2000 zł. Prosty, czysty i możemy przewidzieć, co się dzieje. Zgłoszenie, nie pozwolenie. Tak, zgłoszenie, niepozwolenie. Przy okazji w różnych miejscach w Polsce różne rzeczy się dzieją. Należy wiedzieć, co się dzieje w tej ziemi. Oczywiście. Tak, pod kątem geologicznym, ale wydaje mi się, że Śląsk może być takim szczególnym regionem, gdzie mamy na przykład kopalnie. Tak, Śląsk jest bardzo trudnym miejscem na wykonywanie odwiertów, natomiast bardzo chłonnym. Bardzo dużo się tam dzieje od strony geoenergetyki. Proszę Państwa, to jest dużo zagadnień związanych z pompami ciepła, z gruntowymi pompami ciepła. Na pewno będziemy musieli się jeszcze spotkać nieraz, na ten temat porozmawiać. Przypominam też Państwu, że przed nami trendy energetyczne, o których dużo będziemy rozmawiać, o pompach ciepła, ale też Ogólnopolski Kongres Geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. Też w listopadzie impreza, jak ktoś się interesuje geotermią i geotermią płytką, jaką są gruntowe pompy ciepła. Też tam serdecznie zapraszamy. Z nami pan Jarosław Ozimek, firma DPS, odwierty dla pomp ciepła, spółka z o.o. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Przechodzimy do ostatniej części forum pomp ciepła redakcji Globenergia. Porozmawiamy o badaniach pomp ciepła, które są bardzo ważnym elementem i bardzo byśmy się wszyscy cieszyli i się cieszymy, jeżeli możemy te badania prowadzić w Polsce. Szczególnie jeżeli te badania pomp ciepła prowadzone są w krakowskim ośrodku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ośrodku Miękinia. Z nami jest dr Wojciech Luboń, dr Grzegorz Pełka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy mówić sobie na ty w końcu, nasza również Rada Programowa redakcji Globenergia, ale tutaj mamy pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Miękinia. Czym się to centrum zajmuje? Zgadza się. Centrum dokładnie Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGG-IOŚ AGH w Miękini. No jak sam powiedziałeś, zajmujemy się tam badaniami, ale tymi badaniami zajmujemy się od jakiegoś czasu i można powiedzieć, że ta potrzeba badań wyniknęła między innymi ze współpracy z przemysłem. Otóż kilka lat temu zgłosili się do nas polscy producenci, którzy dostrzegli potrzebę transformacji energetycznej, czyli wymiany swoich urządzeń, które dotychczas produkowali, na nowe, na te bardziej ekologiczne, jakimi są pompy ciepła, albo też dostrzegli potrzebę modernizacji urządzeń, które już mieli, tak żeby zoptymalizować je pod kątem efektywności energetycznej. I tutaj no oczywiście mieliśmy różne pomysły, jak rozwiązać ten problem, tylko no, kwestia samego rozwiązania problemu, czyli stworzenia czy to nowego produktu, czy to zoptymalizowania istniejącego produktu, no jednak musi się zakończyć sprawdzeniem, czy te nasze pomysły, czy te nasze plany, które mieliśmy i które chcieliśmy wdrożyć, faktycznie zostały przekute na konkretne wyniki. Na konkretne wyniki, dokładnie. I tutaj właśnie cieszy mnie to, że przemysł spotyka się z nauką, bo często, tak jak pamiętam, zaczynając studia, no to też mówiono o tym, że z jednej strony badania naukowe, ale ten empiryzm gospodarczy, jaki jest współpraca z przemysłem, jest bardzo
bardzo ważnym, bo też to jest ważne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, ale też dla rozwoju samej nauki, tak mi się wydaje. Przejdźmy do tematu badań, bo to wiele osób interesuje. Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób się bada te pompy ciepła, na czym to polega, jakie to jest otoczenie i co badamy. Posiadamy stanowiska badawcze do badania pomp ciepła typu solanka woda. Czyli gruntowe pompy ciepła i możemy obsłużyć pompy ciepła o mocach grzewczych do 80 kW, a nawet ciut więcej, natomiast to już pewne warunki normowe mogą być bardziej odchylone od tych maksymalnych wartości. Mamy także stanowiska do testowania pomp ciepła typu powietrze-woda i tutaj moc grzewcza obsługiwana przez nasze stanowisko maksymalnie wynosi 55 kW, więc no, całkiem spore urządzenia możemy przebadać. Nie ukrywam, że w naszym doświadczeniu głównie spotykaliśmy się z tymi mniejszymi urządzeniami o mocach poniżej 20 kW. Domkowymi. I to nie jest nic dziwnego, popatrzmy się na liczby. Jeżeli w Polsce sprzedaliśmy blisko 200 000 urządzeń, no to wiadomo, że rozmawiamy właśnie o tych dla celów domowych. I tu też rację mają poprzednicy, co tak narzekali, że te gruntowe pompy ciepła, tak wydaje się, że liczbowo źle wychodzą przy technologii powietrznej, to jednak jak te kilka tysięcy jednostek gruntowych, to jednak są znacznie większe moce. Zgadza się, ale tylko pozwolę sobie dołożyć jedno zdanie, że faktem jest, że na przestrzeni tej naszej działalności no, główne zapytanie o kwestię przebadania urządzeń to są właśnie jednostki powietrzne, natomiast mało do nas trafia zapytań o to, żeby przebadać gruntowe pompy ciepła. Tak więc ten trend sprzedażowy jest również u nas obserwowany, jeśli chodzi o badania. I tu kolega nie dodał jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że posiadamy też możliwość przebadania takiej specyficznej grupy pomp ciepła, jaką są pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Co prawda znowu ten trend powoli nam się już jakby kończy, ale no, wspomniałem o tym, bo tak naprawdę od tego my naszą przygodę z pompami ciepła, zarówno jeśli chodzi o optymalizację, jak i o badania, właśnie od tego zaczęliśmy. Rzeczywiście był taki moment na rynku, rzeczywiście, że tych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej, szczególnie pracującą z innymi systemami grzewczymi, uzupełnialiśmy tym systemem. Na czym polega to badanie? Co jest nam potrzebne? Jak to wygląda u Was? Czy to zależy, ja zanim oddam głos Grzegorzowi, jeszcze zależy od tego, co chcemy badać, bo czy gruntową pompę ciepła, czy powietrzną pompę ciepła do celów grzewczych, czy powietrzną pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej badamy zupełnie inaczej. Tak więc to pierwsze, co to musimy sprecyzować, jaką pompę chcemy przebadać. No i przed wjazdem do nas na stanowisko musimy ją ocenić, sprawdzić jej dokumentację, zgodność informacji. Zajmiemy się tą powierzchnią pompą ciepła, skoro najwięcej zapotrzebowania na to. To tak będziemy właśnie kontynuować. No i przed wjazdem też sprawdzamy komponenty, z których jest ona zbudowana. Tak, oceniamy dokumentację pompy ciepła i oceniamy jej konstrukcję, komponenty, czyli takie powiedzmy, że robimy na razie ogląd fizyczny. Checklistę, z czego ona się składa, prawda? Bo my później wydając raport z badań opisujemy, że wentylator taki, sprężarka taka. No i generalnie rzecz biorąc te wyniki są wiążące tylko dla takich urządzeń, dla urządzeń, które posiadają w sobie właśnie dane komponenty. Jeżeli producent zmieni coś w trakcie produkcji, no to wiadomym jest, że badania musi powtórzyć, bo pewnie mogą być jakieś różnice. Uzupełnię tutaj jedną rzecz, tylko że komponenty fizyczne to jedna rzecz, ale również bardzo ważna jest kwestia sterowania, co również ma wpływ, ponieważ jak wiemy w powietrznych pompach ciepła występuje takie zjawisko jak szronienie parowacza i potrzebny jest defrost i teraz jeżeli badana jednostka ma inną logikę niż ta, która później gdzieś jest sprzedawana, no to te wyniki mogą być różne. Dlatego rozumiem, że ważne jest przygotowujemy taki stan początkowy urządzenia, czyli dokumentacja i fizyczne komponenty. To jest ciekawe, że nie tylko te komponenty nazwijmy mechaniczne, układu chłodniczego, ale właśnie sterowanie. Co dalej? I wstawiamy urządzenie, podłączamy do części hydraulicznej. Dobrze, gdzie wstawiamy? Wstawiamy do komory klimatycznej, tak możemy to nazwać. Jest to pomieszczenie, w którym regulujemy temperaturę i wilgotność, tak aby
aby ona odpowiadała warunkom normowym. Czyli mamy takie środowisko kontrolowane, tak? Staramy się symulować, symulujemy warunki takie, jakie są opisane dokładnie w normie. Mówimy tutaj o temperaturze i wilgotności. W normie 14511 w części drugiej są warunki badań opisane, a w części trzeciej jest dokładnie metodyka podana i tutaj oczywiście jest to bardzo istotne. Jest to bardzo istotne, żeby zgodnie z tą metodyką badać, ponieważ no, wówczas mamy odpowiedź na tą jakość czy rzeczywistą efektywność pomp ciepła. Tutaj norma przewiduje przypadki, gdy pompa ciepła pracuje w obszarze szronienia parowacza, to wówczas ten cykl badawczy może trwać nawet 3 godziny lub więcej. A jeżeli takiego szronienia nie ma, no to cykl badawczy jest krótszy i tutaj wynosi on 70 minut. I teraz generalnie rzecz biorąc, jeżeli następuje to szronienie parowacza, no to też możemy mieć różne przypadki. Może być jeden cykl defrostu w ciągu 3 godzin, 2 cykle defrostu w ciągu 3 godzin czy więcej. No i w odpowiedni sposób oczywiście my te dane musimy w cudzysłowie wyłuskać, żeby wziąć tak zwane pełne cykle pracy, czyli ogrzewanie, odszranianie, ogrzewanie, odszranianie na przykład. No i wówczas mając oczywiście pomierzone temperatury na wejściu na skraplacz pompy ciepła, na wyjściu ze skraplacza, czyli ta temperatura, ta woda, którą grzejemy obiekt. Mamy pomierzone oczywiście temperatury powietrza zasysanego na parowacz pompy ciepła i także jego wilgotność. Te nasze parametry siedzą w odchyłkach normowych. One są dość precyzyjnie opisane i także wymagają dość precyzyjnej regulacji całym systemem, a także dość precyzyjnego odczytu, czyli dobrej klasy urządzeń pomiarowych. No i oczywiście też mierzymy moc elektryczną pobieraną przez sprężarkę. Z temperatur i przepływu wyliczamy moc grzewczą, no i mamy moc elektryczną, mamy warunki testu, mamy opory przepływu też przez skraplacz, bo także mierzymy różnicę ciśnień na skutek spowodowaną oporami skraplacza. No i generalnie rzecz biorąc wyliczamy na tej podstawie właśnie moc grzewczą, moc elektryczną, określamy też procentowy udział szronienia w całym cyklu pracy pompy ciepła. No i generalnie rzecz biorąc wiele innych parametrów. Tutaj nie ma co ukrywać, że jeżeli robimy badania też, bo też nierzadko pomagamy w optymalizacji urządzeń i wówczas no, taka praca jest dość nudna, bo warunki klient sobie życzy określone, no i generalnie rzecz biorąc na przykład z wykorzystaniem kamery termowizyjnej weryfikujemy, czy dobrze się odszrania parowacz, czy na przykład, nie wiem, taca ociekowa dobrze odprowadza wodę, czy tam nie zostaje później, nie narasta lód i tak dalej. Więc tutaj... Ja się spodziewałem, że to takie badania są takie rzeczywiście już takich typowo pomiarowych elementów, właśnie jak energia elektryczna czy ciepło, ale tutaj widzę, że jeszcze te aspekty fizyczne zwracają uwagę. I jeszcze warto wspomnieć o tym, co kolega powiedział, że to wszystko tak naprawdę robimy dla jednego punktu, tak? Natomiast tych punktów norma określa znacznie więcej, także my badając urządzenie, norma pokazuje, w jakich konkretnie punktach badamy. Dla przykładu powiem Państwu, że jeden punkt to jest na przykład A2W35, mówimy wtedy o temperaturze powietrza 2, temperaturze powietrza wlatującego na parowacz i temperaturze wody wychodzącej ze skraplacza 35 stopni Celsjusza. Czyli takie wodzie, jak na przykład możemy mieć przy ogrzewaniu podłogowym. Dokładnie tak. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że no, tych punktów jest znacznie więcej. Są przewidziane konkretne punkty dla systemu niskotemperaturowego czy wysokotemperaturowego, odpowiadającego z kolei ogrzewaniu na przykład grzejnikowego, ale to wszystko, o czym kolega powiedział, to wszystko musimy powtórzyć dla konkretnego punktu, tak żeby finalnie dostać na przykład klasę energetyczną danego urządzenia. Oczywiście, bo też korzystając z metod opisanych w normie właśnie 14511, zgodnie z normą 14825 jesteśmy w stanie pomierzyć parametry, no i wyliczyć SCOP. A mając SCOP, czyli sezonowy współczynnik efektywności grzewczej, możemy określić
klasy energetycznej. To się zastanawiam, słucham tego tematu badania pompy ciepła, tylko zastanawiam się, czy ta usługa jest, określę może, pasywna czy aktywna. O co mam na myśli? Jako producent, no polski producent, ja chciałbym do Was przywieźć pompę ciepła badawczą, tak? I gdzieś tam, bo w kilku punktach pracy jest to badane, i gdzieś tam w pewnym punkcie coś mi tam nie wychodzi. Czy można w ten sposób, czy możliwe są interakcje Waszego zespołu AGH właśnie z producentem, który wskaże jakiś pewien punkt, który nie najlepiej wychodzi i na przykład przecież można jakieś rzeczy w pompie, czy to fizycznie poprawić, czy to w sterowniku. Czy taka współpraca jest możliwa? Oczywiście. To jest właśnie to, czym się też w sumie zajmujemy, ta pewna forma optymalizacji urządzenia. Bywa tak, że dany punkt można poprawić po prostu logiką pracy. To jest głównie przy punktach, w których właśnie występuje szronienie. I tutaj jest duże pole do działania, tutaj można sporo poprawić. Natomiast bywa sytuacja, że niestety urządzenie daje w cudzysłowie z siebie wszystko i jedyną możliwą zmianą jest modernizacja układu chłodniczego poprzez na przykład zwiększenie parowacza czy inny dobór skraplacza. Obserwujemy tutaj właśnie fragment naszej komory klimatycznej. Ta nasza komora jest dość duża, dlatego że jest przystosowana do badania pomp ciepła dużej mocy. Tak jak kolega wspomniał, powyżej 50 kW w jednej jednostce. To z jednej strony jest bardzo in plus dla nas. Pole badawcze, natomiast z drugiej strony rodzi problemy. Mamy większe kłopoty ze stabilizacją parametrów, szczególnie na przykład ciepłe dni. Przy malutkich urządzeniach, które dzisiaj, umówmy się, w przypadku budynków jednorodzinnych, domów jednorodzinnych, zwykle raczej dążymy do tego, żeby zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku, a w konsekwencji również urządzenia grzewczego było niewielkie, więc małe urządzenia tutaj powiedzmy, że stwarzają nam troszeczkę większy problem. Tu akurat prezentowane stanowisko służy do badania gruntowych pomp ciepła. Tutaj ten proces badawczy jest dużo prostszy, ponieważ nie mamy tego problemu szronienia. Pompa ciepła pracuje w zasadzie ze stabilną mocą, jeśli tylko stanowisko jest w stanie zasymulować. Czas badania jest krótszy, ponieważ 45 minut. Więc... I być może dla inwestora, jak jest firma, producent czy dystrybutor, może to jest tańsze. Czy można tak powiedzieć, może naukowcy interesuje nauka, parametry, ale nie mówiąc o Waszym ośrodku, ale tak generalnie rozumiem, że skoro, czy można tak powiedzieć w uproszczeniu, że badanie jakby może być tańsze, jeśli chodzi o gruntowe pompy ciepła? Dokładnie tak jest. Z tego względu, że mamy duże typu szeregi i producenci pewnie muszą każdą jednostkę przebadać, ale tu mnie jeszcze zainteresowała jedna ważna rzecz, że jeżeli mówicie, że zmienię coś, jakiś element, powinien tą pompę ciepła od nowa badać i z tym się trzeba liczyć. Dokładnie. Czy tak na koniec, wy jako też naukowcy, praktycy, czy moglibyście mieć jakieś życzenia dla rynku pomp ciepła, bo też macie w swoich rękach wiele pomp przebadanych, czy czegoś byście sobie życzyli, czy dla branży? Może stabilności w rozwoju, nie dynamicznych skoków i dynamicznych spadków, tylko stabilnego wzrostu takiego. Dokładnie, bo to jest to samo, co obserwowaliśmy w tamtym roku. W tamtym roku był ogromny boom na pompy ciepła i to z punktu widzenia sprzedaży było problematyczne, ponieważ produkty były niedostępne, a tak samo to się przekładało na badania, że nagle były ogromne kolejki na badania, podczas gdy później, kiedy zainteresowanie pompami ciepła spada, nagle mamy wypełnione magazyny urządzeniami, a my też z kolei mamy mniejsze jakby zapytania o kwestie badań. Także to, co kolega powiedział, stabilność jest tutaj wskazana przede wszystkim. Ale z drugiej strony, patrząc się na długoterminowe plany, czy to Unii Europejskiej, ale tego, do czego zmierzamy w Polsce, widać na to, że pracy wszyscy w pompach ciepła będziemy mieć dużo. Liczę na to, że ośrodek w Miękini będzie się rozwijał. Ośrodek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tam był podany taki skrót, ale ja spróbuję go jeszcze rozszyfrować. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I to jest cała nazwa państwa ośrodka AGH. Dziękuję bardzo. Z nami dr Wojciech Luboń, dr Grzegorz Pełka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dziękujemy bardzo.
I kończymy forum Pomp Ciepła redakcji Globenergia. Ci, co się interesują geotermią, mogą zaglądnąć na ogólnopolski kongres geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. Ci, co się interesują bardziej energetyką i budownictwem, zapraszamy na kongres trendy energetyczne i trendy budowlane. Oba wydarzenia organizowane są w Krakowie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i do zobaczenia podczas kolejnego forum Pomp Ciepła. Forum Pomp Ciepła. Najstarsza impreza branży pomp ciepła w Polsce. Branżowe rozmowy o realiach na rynku. Najważniejsze spotkanie praktyków rynku pomp ciepła. Kluczowi gracze na rynku pomp ciepła w jednym miejscu.